Jarosław Kaczyński uważa Polaków, uważa wyborców polskich za idiotów, którym trzeba przyjść, powiedzieć, że dostaniecie tyle kasy, głosujcie na mnie i że oni pójdą i to zrobią. Kolejna obietnica, kolejny sztandar, pod którym szła Platforma, że oni ograniczą napływ imigrantów do Polski. To się oczywiście nie zdarzyło. Napływ imigrantów do Polski jest gigantyczny, tak? Mówimy o setkach tysięcy ludzi co roku. My widzimy gołym okiem, chodząc po ulicach polskich miast, a nawet już polskich miasteczek, jak zmienia się struktura narodowa, jak coraz mniejsze jest bezpieczeństwo na ulicach naszych miast, jak zmienia się nasz rynek pracy, jak młodzi ludzie są wypychani przez tańszych imigrantów ze swoich miejsc pracy. Absolutnie się zgadzam, że należy odebrać socjal imigrantom i naprawdę mamy bardzo, bardzo trudną sytuację budżetową w Polsce. Ostatnia rzecz, na jaką powinniśmy wydawać pieniądze, to jest finansowanie podnoszenia poziomu życia imigrantów. Dzień dobry, witam na kanale Prawowładni. Ja nazywam się Marcin Ostaszewski. Witajcie, Sebastian Mikulewicz. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest Michał Wawer, poseł Konfederacji, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. Panie pośle, jesteśmy teraz w rzeczywistości już listopada praktycznie 2025. Ja bym zaczął od najnowszego sondażu CBOS-u. Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 28%, PiS 23%, Konfederacja prawie 11%, Konfederacja Korony Polskiej, partia Grzegorza Brauna 9% poparcia. Widzimy, że ten trend się zmienia. Widać, że w Polsce prawica coraz zdobywa większą ilość poparcia wśród obywateli. Jak by pan skomentował na początek te wyniki? Przede wszystkim ten sondaż jest nieco nietypowy, tak? Ten wynik naszej Konfederacji jest tutaj wyjątkowo niski. Średnia sondażowa w tej chwili to jest raczej około 14-15% z tego, co kojarzę. No i to jest taki wynik, który daje nam stabilną bazę wyborczą, tak? Daje nam punkt odbicia do walki o to, żeby po prostu sformowanie rządu bez Konfederacji w kolejnej kadencji było niemożliwe. I to jest oczywiście naszym takim celem minimum. Jak mam mówić o celach maksimum, no to tym celem byłoby po prostu rzeczywiście wygranie wyborów, co nie jest już taką fantastyką, jak było jeszcze parę lat temu, w momencie, kiedy mamy te dwie wiodące partie na poziomie 20 kilku procent, Konfederacja na poziomie 15, to tak naprawdę wystarczy kilka punktów procentowych przesunięcia w jedną i w drugą stronę, żebyśmy my zaczęli już walczyć zwyczajnie o pierwsze miejsce na podium, pierwsze miejsce w wyborach. I mamy jeszcze te, powiedzmy, 1,5 roku, tak, do tej właściwej kampanii wyborczej, żeby zrobić pod to grunt, żeby się na to przygotować, żeby pokazać Polakom, że faktycznie warto postawić na Konfederację w kolejnych wyborach poprzez udowodnienie tak, że po prostu potrafimy konsekwentnie, stale pracować legislacyjnie, walcząc o interesy polskich obywateli, walcząc o interesy polskich przedsiębiorców. Także no, można powiedzieć, że już trwa tak kampania wyborcza przed wyborami 27 roku. Już wyborcy oceniają, kto powinien rządzić Polską po tych kolejnych wyborach i my to zadanie traktujemy bardzo poważnie. Patrząc na te słupki, możemy stwierdzić, że tak naprawdę jeżeli Grzegorz Braun nie odszedłby z Konfederacji, to byście mogli mieć prawie 24%, czyli można powiedzieć, że bylibyście blisko możliwości rządzenia. Czy w pana ocenie, w związku z problemami, jakie ma Grzegorz Braun prawnymi, czyli tymi wnioskami o uchylenie mu immunitetu, różnymi sprawami, które się toczą przeciwko niemu, w sytuacji typowo hipotetycznej, rozmawiam teraz akademicko, gdyby Grzegorz Braun nie mógł kandydować, to czy jego elektorat zasili Konfederację, czy zasili bardziej szeregi PiS-u? Moim zdaniem przede wszystkim to nie jest tak, że jeżeli nawet Grzegorz Braun by nie kandydował, to że nie wystartuje jego partia, że nie wystartuje Korona. To wręcz sądzę, że tak jak zresztą często widzimy w demokracji, jeżeli ktoś jest prześladowany, tak, szczególnie prześladowany za robienie rzeczy, z którymi większość jego wyborców, czy wszyscy jego wyborcy się po prostu zgadzają, to działa na jego korzyść wyborcza. Tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, z prokuratury czy z Platformy Obywatelskiej liczy, że zniszczy Brauna, zniszczy Koronę, prowadząc te prawne prześladowania, stawiając go przed sądem, uniemożliwiając mu start w wyborach, to moim zdaniem się bardzo, bardzo myli. Jeżeli by faktycznie doszło do takiej sytuacji, że zostanie wydany wyrok karny na Grzegorza Brauna, że on zostanie pozbawiony możliwości startu w wyborach w oczach prawicowego wyborcy w sposób niesprawiedliwy,
to jedynie przyczyni się do tego, że sam Grzegorz Braun i jego partia będą mieli wyższe poparcie, a nie niższe. I wtedy faktycznie może się okazać, że zbudowanie rządu w kolejnej kadencji będzie niemożliwe nie tylko bez Konfederacji, ale jeszcze w dodatku bez korony. I wtedy ci ludzie, którzy teraz zacierają ręce, myśląc tak o procesie Grzegorza Brauna i tym, że zostanie dojechany przez sąd i prokuraturę, no to mogą bardzo, bardzo żałować swoich własnych planów i pomysłów. Przechodząc do takich rzeczy bieżących, to jest bardzo teraz temat mocno medialny, to jest sprzedaż działki związanej z CPK. Według szacunku została sprzedana za 22 miliony złotych, a jej wartość dzisiaj sięga 400 milionów. Jak pan by skomentował tę sytuację? My tutaj zobaczyliśmy, można powiedzieć, niestety te brzydkie kulisy polityki. To znaczy okazuje się, że nawet jeżeli PiS z Platformą się bardzo ostro atakują w mediach i bardzo ostro się wyzywają tak od ostatnich i najgorszych, no to kiedy przychodzi do dużych pieniędzy, no to działają ręka w rękę. Tak? Z jednej strony mamy polityków PiS-u, którzy w ostatniej chwili, tak w trakcie tego 2-tygodniowego rządu tutaj dokonują, jakaś część oczywiście polityków PiS-u, tak? Tu też trzeba pamiętać, że na przykład spółka CPK i ludzie, którzy faktycznie próbowali to CPK budować, to protestowali przeciwko temu, ale mamy jakąś grupę polityków PiS-u, która przyzwala na transakcję bardzo korzystną, tak? Dla pewnego biznesmena, później tracą władzę, przychodzi do władzy Platforma, mijają 2 lata i okazuje się, że przez te 2 lata, pomimo bardzo wielu audytów, bardzo tutaj hucznie zapowiadanych i z hukiem realizowanych tutaj audytów i badań, wszystkich rzeczy dookoła CPK, nikt się tą sprawą nie zainteresował, nikt tego nie zbadał, nikt tutaj nie dopatrzył się żadnej nieprawidłowości i dopiero kiedy dziennikarze to wygrzebali, no to zaczyna się robienie tak naprawdę na tym polityki przez Donalda Tuska. Tusk to traktuje jako taki wygodny teraz bacik na polityków PiS-u. Ja się niestety obawiam, że cała ta sprawa może doprowadzić do tego, że w ogóle projekt CPK zostanie albo opóźniony, albo ograniczony, albo w ogóle, że zostanie mu łeb ukręcony, no bo niestety tak widzimy to od samego początku działań rządu Donalda Tuska, że chociaż oni deklarują, że no teraz to są już za CPK, to tak naprawdę realizują ten projekt bardzo powoli, bardzo opornie, generują tam coraz to kolejne opóźnienia i taki polityczny pretekst, który pozwoli tym ich wyborcom, którzy siedzą tylko w tej bańce informacyjnej lewicowo-liberalnej, no to może być dla Tuska bardzo wygodny pretekst, żeby właśnie tutaj kolejne opóźnienia czy blokady w projekcie CPK przeprowadzić. I no to by było bardzo, bardzo niedobre, tak? Dlatego, że mówimy o dużych pieniądzach, tak? Mówimy o tych 300 czy 400 milionów, które w jakimś sensie jest Skarb Państwa tutaj stratny, jeżeli tego się nie uda odkręcić, ale to są niewielkie straty w porównaniu do tego, jak stratna będzie Polska, jeżeli projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie pod takim pretekstem zablokowany, czy o kolejne lata opóźniony. No a wiemy, że Tusk szuka takiego pretekstu. Tak? No jeżeli na czele wszystkich prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym stawia się pana Laska, czyli człowieka, który jeszcze 2 lata temu chodził z transparentem nie dla CPK i tłumaczył, że CPK w ogóle nie powinno powstać, no to jakby tutaj o więcej argumentów tutaj nie dopatrywać się intencji Donalda Tuska, żeby ten projekt zwyczajnie zablokować i sabotować. Czy te konsekwencje, powiedzmy, w postaci zawieszenia Telusa i posła i Romanowskiego przez Kaczyńskiego, to jest wystarczająca reakcja partii na tą całą sytuację? Myślę, że to jest pierwszy krok. Z drugiej strony widzimy, że teraz już PiS ruszył z taką swoją medialną ofensywą i próbuje niejako przyklejać tę sprawę Platformie, tak? Więc teraz będziemy widzieć co najmniej przez kilka dni taki teatrzyk, gdzie PiS będzie tłumaczył, że to wszystko wina Platformy, a Platforma będzie tłumaczyła, że to wszystko wina PiS-u. Prawda jest taka, że obie partie tutaj mają się czego wstydzić. Obie partie tutaj pokazały właśnie, że na tym styku biznesu, polityki, dużych pieniędzy nie mają czystych rąk i że nawet właśnie politycy z tych 2 przeciwnych obozów działają koniec końców ręka w rękę po to, żeby właśnie takie brudne numery nie ujrzały światła dziennego. Mieliśmy ostatnio konferencję PiS-u, można powiedzieć konferencję jednego człowieka, czyli Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest jego konferencja, a nie konferencja PiS-u, tylko, że tak powiedział, jego posłów. Na tej konferencji było bardzo dużo obietnic socjalnych, czy po to, żeby kupić głosy
wyborców, nowych wyborców, czy żeby wskrzesić starych wyborców, czy żeby zabrać może wyborców czy Konfederacji, czy dla Korony? Powiem szczerze, z pewną ulgą, myślę, przyjąłem tę konferencję Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że przez ostatni rok my oglądaliśmy trochę taką cichą konfederatyzację PiS-u, tak? Że oni próbowali po prostu intensywnie wchodzić właśnie w obszar wolnorynkowy, opowiadali o obniżaniu podatków, opowiadali o upraszczaniu prawa. No tutaj można powiedzieć, że maski opadły, tak? Jarosław Kaczyński wrócił do korzeni, a korzenie to jest w tym wypadku taka populistyczno-socjalistyczna polityka polegająca na tym, że po prostu Jarosław Kaczyński uważa Polaków, uważa wyborców polskich za idiotów, którym trzeba przyjść, powiedzieć, że dostaniecie tyle kasy, głosujcie na mnie i że oni pójdą i to zrobią. To nie jest prawda, tak? To nie działa w ten sposób, to nigdy nie działało w ten sposób, nawet jeżeli w PiS-ie dominuje taka teoria, że oni wygrywali wybory dlatego, że tam dali 500+, czy jakieś inne takie bezpośrednie transfery finansowe. Ludzie, nawet jeżeli ktoś się na to nabierał jeszcze parę lat temu, to w tej chwili już nikt się na to nie nabiera. Ludzie też rozumieją, że są pewne granice, tak? Że są granice wydolności budżetu, że są granice wydolności państwa i widzieli na własnej skórze, tak? Na tym, jak działa inflacja, jak działa drukowanie pieniędzy bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zahamowań, jaki ma efekt na gospodarkę. I wydaje mi się, że fakt, że tutaj pan Kaczyński wraca do tego typu postulatów, do tego typu takiego brutalnego populizmu, no to jest chyba przejaw też pewnej desperacji. Tak? Oni widzą, że nie mają nic do zaproponowania, widzą, że czas nie działa na ich korzyść, dlatego że wśród młodego pokolenia, ale takiego coraz szerzej rozumianego młodego pokolenia, bo mówimy o ludziach do 40 któregoś roku życia, to Konfederacja jest pierwszą partią, pierwszym wyborem. Widzieliśmy w wyborach prezydenckich, że ci młodsi wyborcy się też masowo ruszyli do urn, że już zatarło się taki model, który oglądaliśmy przez dekady właściwie, że to właśnie starsi wyborcy mieli znacznie wyższą frekwencję, głównie wybierali w wyborach. No w tych ostatnich wyborach prezydenckich ten trend został przełamany. Także ja się wcale nie dziwię, że w PiS-ie jest desperacja. Oni spodziewając się, tak, obawiając się spadków sondażowych, no jakby starają się w tej chwili eskalować, tak, i sięgają po to, co wydawało im się, że działa w przeszłości, więc teraz dadzą tego jeszcze więcej i już przekroczą wszelkie granice absurdu w obiecywaniu tych socjalno-populistycznych świadczeń, tak, których tam po prostu cały katalog był wymieniony, tak, dochód podstawowy, jakieś kolejne podwyżki, kolejne waloryzacje 800+, rzeczy, których absolutnie nie ma w budżecie pieniędzy w tej chwili. Tak, i nawet gdybyśmy nagle z dnia na dzień zaczęli prowadzić bardzo rozsądną i ostrożną politykę budżetową, to nadal w budżecie nie byłoby na to pieniędzy, bo Polska po prostu jest w tej chwili w spirali zadłużenia i my musimy najpierw wyjść z tej spirali, żeby zacząć planować jakieś nowe transfery czy nowe wielomiliardowe wydatki. Więc no, jakby trudno to traktować poważnie. To nie są moim zdaniem obietnice, które w ogóle sam Jarosław Kaczyński wierzy, że one mogłyby być przez niego zrealizowane, nawet gdyby miał władzę absolutną w Polsce. I trzeba to czytać chyba właśnie jako przede wszystkim przejaw desperacji i strachu, że po prostu PiS się kończy, że ich formuła polityczna, ich model polityczny, w którym funkcjonują od 20 lat, jest czymś umierającym i czymś, co Polacy coraz bardziej odrzucają. Rozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy nas odwiedzają na wywiadach, jak również w kancelarii. Tutaj prowadzimy wiele spraw restrukturyzacyjnych, czyli spotykamy się z problemami naszych klientów i bardzo często słyszymy takie, można powiedzieć, zawiedzenie się ludzi rządami Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że się obudzili te 2,5 roku temu, że poszli na wybory, stali do 2, 3, 4 rano, jeszcze niektórzy przed urnami już po zamknięciu. Ci ludzie wierzyli w, można to powiedzmy tak, dobrą zmianę. Natomiast teraz co najbardziej są rozgoryczeni tym, że tak naprawdę ze 100 obietnic rządu Platformy Obywatelskiej żadna nie została zrealizowana. Obietnica dla przedsiębiorców, że będzie półroczny vacatio legis na ustawy podatkowe. No jak wiemy dzisiaj, jak pan poseł wie, na pewno jest procedowana ustawa o zmianie ryczałtów z 8,5 na 17 i wiele różnych innych stawek. Jak mają się czuć według pana posła przedsiębiorcy, którzy, można powiedzieć jasno, zostali okłamani, tak? Którzy uwierzyli Platformie Obywatelskiej, zagłosowali na nich i uwierzyli, można tak jak powiedzieć ostatnio nawet, chyba nam klient nazwał to, że jest to układ magdalenkowy i uwierzyli, że ten układ magdalenkowy można zmienić. Czy według pana posła
może nie powinno być jakiegoś cenzusu wieku, nie wiem, strzelam, 65 lat, kiedy ci politycy powinni się wycofać z polityki i już nie móc kandydować, żeby może właśnie młoda krew wchodziła, tak jak pan poseł czy Sławomir Mencen, z nowymi pomysłami, ze świeżą głową, z pojęciem nowej gospodarki, bo no nie ukrywajmy, jeżeli Jarosław Kaczyński już jest po 70, Donald Tusk też się zbliża do tego wieku, jeden jest dziadkiem, drugi jest starszym człowiekiem, to jakie oni mają pojęcie o gospodarce? Nikt z nich nie prowadził żadnego przedsiębiorstwa w życiu. To tak, od początku zaczynając, no wydaje mi się, że cóż mogę powiedzieć osobom, które głosowały na obecny rząd i są tym teraz zawiedzeni, no trzeba było słuchać Konfederacji w 23 roku, tak? My uprzedzaliśmy, że te obietnice, że to jest kompletna fikcja, że Donald Tusk nie ma żadnej intencji, żeby jakąś tam zauważalną część tych obietnic spełniać. Było bardzo widoczne, że część tych obietnic składanych nie tylko przez Platformę, ale też na przykład przez tak zwaną trzecią drogę, że to są po prostu obietnice podebrane Konfederacji, że oni widzieli, że to po prostu, że Konfederacji dobrze idzie z tymi rynkowymi wolnościowymi obietnicami, więc je podbierali, więc próbowali z nami w ten sposób konkurować i to od początku było cyniczne, kłamliwe, to miało wyłącznie na celu osiągnięcie wyniku wyborczego. Te obietnice zostały zapomniane wieczorem, tak, w dniu wyborów. I no jedyne co pozostaje, tak, to być mądrym po szkodzie i po prostu wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, tak, którzy politycy kłamią, którym politykom nie można zaufać, że swoje obietnice będą spełniać. Co do cenzusu wieku polityków, ja obawiam się, że to nie jest rozwiązanie. To znaczy, to nie jest tak, że tutaj kompetencje w polityce to jest coś układającego się według linii wieku. Jest wielu młodych polityków, którzy też nie mają żadnego doświadczenia, których cała kariera to jest tylko funkcjonowanie, tak, od jakiegoś tam pracownika urzędu miejskiego przez jakiegoś członka układu rządzącego w danym samorządzie, bo byli podczepieni pod kogoś, ktoś zajmował wyższe stanowisko partyjne, przez kolejne szczeble partii, aż do mandatu poselskiego czy funkcji wiceministra. Nie brakuje takich polityków, tak, którym naprawdę pomimo młodego wieku, pomimo nawet energii, oni po prostu nie mają kompetencji, podstaw do tego, żeby wykonywać jakąkolwiek odpowiedzialną funkcję. A są też starsi politycy, którzy mają ogromne doświadczenie, którzy mają to praktyczną styczność z rynkiem, mają w ciągu kilkudziesięciu lat swojej kariery, czy biznesowej, czy politycznej, tak, nabrali doświadczeń, których szkoda by było nie wykorzystywać w służbie państwa polskiego. Więc no, niestety ja nie wierzę w taką jakąś prostą linię, że tutaj wytyczymy, tak, ci po lewej stronie to są dobrzy, po drugiej stronie linii są źli. W praktyce to po prostu każdego polityka trzeba oceniać indywidualnie, no i na tym polega demokracja. To jest zadanie wyborców, żeby każdemu się przyjrzeć, żeby świadomie głosować, żeby wybierać nie tylko partię i nie tylko głosować na jedynkę z tej partii, ale po prostu oglądać rzeczywiście tych kandydatów i głosować na tego, kto rzeczywiście ich zdaniem powinien zasiadać w Sejmie, ma do tego kompetencje, będzie odpowiednim człowiekiem, czy do pracy sejmowej, czy do pracy rządowej. Jakby ja mam poczucie, że te wybory Polaków są w jakimś sensie bardziej świadome, że Polacy z wyborów na wybory coraz większą wagę przywiązują też do tego, na kogo indywidualnie głosują i po prostu zachęcam wszystkich do tego, żeby rzeczywiście ten swój głos szanować, tak? I włożyć trochę namysłu i pracy w to, kogo będziecie popierać do Sejmu, bo to naprawdę to jakby może nie powinienem tego mówić jako przedstawiciel jednej z partii, ale to też nie jest tak, że nie da się nawet w innych partiach znaleźć ludzi kompetentnych, wartych popierania. Tak? Można nie zmieniając swoich preferencji partyjnych, czasami zmienić preferencje personalne i wybrać do Sejmu po prostu lepszą osobę niż ten, kogo na przykład władze centralne partii wskazały, żeby był tą jedynką, tak? Tą teoretycznie gwarantowanym wyborem na posła. Ja jeszcze chciałbym się cofnąć do tej konwencji PiS-u, a właściwie Jarosława Kaczyńskiego, posła. Konfederacja, powiedzmy, są kolejne wybory, myśli o stworzeniu koalicji powiedzmy z PiS-em. Na ostatniej konwencji były zapewnienia o bonie w wysokości 100 000 złotych na trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł na każdego dorosłego Polaka. Zapisałem sobie te slogany. Jak mogłaby Konfederacja stworzyć rząd koalicyjny z PiS-em, gdzie kompletnie nie zgadzacie się z takim rozdawnictwem, z takimi bonami socjalnymi? Jak by miała wyglądać taka koalicja? Jak pan poseł na to się zapatruje? Układanie koalicji polega na tym, że negocjujemy nasze postulaty, że siadamy z partią, z którą się nie zgadzamy, tak? No bo gdybyśmy się zgadzali, to nie bylibyśmy dwiema oddzielnymi partiami, tylko jedną partią.
dwie partie niezgadzające się ze sobą siadają, kładą na stół swoje postulaty i zaczynają skreślać, tak, na co nie ma absolutnie zgody, a na co możemy się dogadać. Każdy rząd koalicyjny, przynajmniej każdy dobrze poukładany rząd koalicyjny, tak to powinno wyglądać, że to jest jakiś kompromis, gdzie jedna strona zgadza się poprzeć postulaty drugiej strony, z którymi się nie zgadza, tak, a w zamian za to druga strona zgadza się poprzeć jakieś postulaty pierwszej strony, z którymi też się nie zgadza. Tak? I jeżeli przyjdzie do jakichś negocjacji koalicyjnych między czy nami, czy PiS-em, czy między nami, czy jakąkolwiek inną partią, no to też będzie musiało to tak wyglądać, że w zamian za to, że zdobędziemy poparcie dla jakichś naszych kluczowych postulatów, tak, tych, które my wytypujemy jako najważniejsze, tych, które ustalimy w negocjacjach, no to też będziemy musieli pewnie w Sejmie podnieść rękę za jakimiś rzeczami, które uważamy za niekoniecznie mądre, niekoniecznie korzystne, ale powiedzmy takie, które no nie są jakieś tam skrajnie niszczące, skrajnie szkodliwe dla Polski, które są warte tego, żeby jakieś nasze postulaty przeforsować. Jeżeli to wygląda w ten sposób, tak, jeżeli ta współpraca koalicyjna układa się tak, że rzeczywiście dogadujemy się na to, że każdy jakąś część swojego programu będzie mógł zrealizować, każdy się zajmuje wdrożeniem tych zmian, które sobie wynegocjował, no to sytuacja jest w porządku. Tak? Problem z koalicjami w III RP we współczesnej Polsce polega na tym, że to niestety nie za bardzo wygląda w ten sposób. Wygląda to bardziej tak, że te partie mniejsze są napalone na to, żeby się dorwać do jakichś stanowisk, do jakichś stołków, a partia większa jest nastawiona przede wszystkim na to, żeby wykorzystać tę swoją większościową pozycję do zniszczenia i konsumpcji, sprowadzenia do roli przystawek tych mniejszościowych partii, które tak bardzo się palą do bycia w tym rządzie. My jako Konfederacja, no nam nie zależy na tym, żeby zdobyć stołki, nie zależy nam na tym, żeby zdobyć stanowiska. My chcemy rzeczywiście realizować swój program i jesteśmy gotowi naprawdę twardo negocjować. Jesteśmy gotowi, jak będzie trzeba, nawet poczekać jeszcze kolejną kadencję z wchodzeniem do rządu. Jeżeli się okaże, że z tymi partnerami, których będziemy mieli, tak, wynikającymi z arytmetyki w kolejnym Sejmie, że z nimi no nie da się dojść do ładu, nie da się dojść do porozumienia. I Donald Tusk i Jarosław Kaczyński już nie jednego mniejszościowego koalicjanta w swoim życiu politycznym zjedli. Widzimy teraz w trakcie tej kadencji, no, że Tusk tak naprawdę nie zostawia tym swoim koalicjantom żadnego powietrza, że wszystko, co oni, nawet jak tam uda im się jakiś śladową zawartość swojego programu zrealizować, to Tusk robi wszystko, żeby to jakby przywłaszczyć sobie, tak, w sensie politycznym, w sensie medialnym, a jednocześnie ci koalicjanci są rozgrywani, niszczeni, przeciągani, tak, no tutaj to, co się dzieje w tej chwili z Polską 2050, to jest modelowa sytuacja w III RP, to samo, co działo się z kolei za czasów PiS-u, chociażby z partią Jarosława Gowina, tak, że po prostu politycy są skłócani i przeciągani do tej partii większościowej, że dla Tuska i Kaczyńskiego ważniejsze jest to, żeby podporządkować sobie całą swoją stronę sceny politycznej, niż żeby jakiekolwiek realne reformy wprowadzić, żeby ta jakość rządzenia była wysoka. My się nie zgodzimy jako Konfederacja na funkcjonowanie w takim modelu. Do koalicji wejdziemy tylko pod warunkiem, że będziemy mieli jakąś, no przynajmniej względną pewność, że mamy warunki do tego, żeby realizować nasz program, że mamy ustalone, że w szybkim czasie konkretne projekty ustaw będą przyjmowane przez Sejm, będą wprowadzane w życie, że nikt nam tego jakimiś metodami administracyjnymi, podstępnymi, tak, z pozycji większościowego koalicjanta, że nikt nam tych dogadanych rzeczy nie zablokuje w trakcie już samego współrządzenia i będziemy, jeżeli nawet wejdziemy do rządu, to będziemy zawsze gotowi po prostu do wyjścia z niego w momencie, jak ktoś zacznie łamać te porozumienia koalicyjne, jak stwierdzimy, że po prostu w danym układzie rządzącym nie da się niczego załatwić, nie da się realizować naszego programu, to będziemy gotowi do tego, żeby taki rząd opuścić. No to jest jakby podstawą jakiejkolwiek asertywności, jakiejkolwiek pozycji politycznej. No teraz widzimy tak samo jak mniejszościowi koalicjanci za czasów PiS-u, tak samo mniejszościowi koalicjanci teraz za czasów Tuska mogą być w tej koalicji stłamszeni, mogą być nieszczęśliwi, ale oni nie potrafili ani powiedzieć nie Tuskowi na samym początku, jak negocjowali warunki koalicji, ani nie są w stanie mu powiedzieć nie, odejść od stołu, wyjść z tej koalicji w tej chwili. No i to z takiej pozycji, z takim podejściem, no to nie da się realnie tak swojego programu realizować. Od kilku dni mamy szereg konferencji prasowych, czy to premiera, czy ministra sprawiedliwości, pana sędziego Żurka, na temat zarzutów, które zostały postawione byłemu ministrowi sprawiedliwości, panu Zbigniewowi Ziobro.
Ja tak zacząłem się zastanawiać. Obietnice były od samego początku rozliczeń. Natomiast czy w pana ocenie wydawanie wyroków, czy to przez premiera, czy przez ministra sprawiedliwości, już oceniając ministra Ziobro jako tego, który popełnił te przestępstwa, mówiąc, że są postawione zarzuty i one tak naprawdę już o wszystkim przesądzają, a z drugiej strony wczorajsza wypowiedź ministra Ziobro, który mówi o tym, że jakikolwiek sędzia, który będzie go sądził, to będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Czy mówimy tutaj o dorosłych ludziach, poważnych ludziach, no można powiedzieć prawnikach, tak? Każdy z nich jest, czy sędzia Żurek, czy minister Ziobro, no są prawnikami. No grożenie sędziom, którzy ewentualnie mają rozpatrywać czyjś proces, no to chyba troszeczkę taki nieodpowiedni krok. No oczywiście, no tutaj widzimy brak jakichkolwiek zahamowań, tak? Tu naprawdę politycy powinni mieć ten taki elementarny szacunek do wymiaru sprawiedliwości, żeby nie wyprzedzać sędziów w wyrokowaniu i żeby przede wszystkim nie grozić sędziom konsekwencjami z tytułu samego tego, że będą mieli tutaj, prawda, odwagę w ogóle zająć się tym orzekaniem, już nie mówiąc o tym, że mieliby wydać wyrok, tak, na niekorzyść danego polityka. To oczywiście ten problem w jakimś stopniu istnieje w każdym państwie. No żaden układ polityczny, żaden układ sędziowski nie jest całkowicie odporny na naciski polityczne. Żaden ustrój nie rozwiązał w satysfakcjonujący sposób, tak, tego problemu, że politycy po prostu mają władzę i mogą sędziom grozić. Natomiast ostatecznym tutaj, można powiedzieć, sędzią w takich sprawach jest po prostu naród polski i to naprawdę w demokracji. Ja chciałbym, żeby to wyglądało tak, że polityk, który z pełną naprawdę bezczelnością takie słowa wypowiada, czy w jedną, czy w drugą stronę, tak, bo mówimy tutaj i o panu Tusku, i o panu Żurku, i o panu Ziobrze, że to po prostu powinno podlegać ocenie wyborców i wyborcy powinni z tego wyciągnąć wnioski, że nawet jeżeli popierają partię, której dany pan się wywodzi, no to na tego pana już nie zagłosujemy, temu panu dziękujemy za współpracę, bo to jest po prostu przekroczenie granicy, której żaden polityk przekraczać nie powinien. Czy możemy tutaj powiedzieć o takiej troszeczkę politycznej niedojrzałości, bo patrząc na przykład na Francję, ostatnie wydarzenia, były prezydent Francji zostaje skazany na 5 lat? Na 5 lat chyba, tak, więzienia i tak naprawdę nie sprzeciwia się temu. Oczywiście mówi, że wyrok był niesprawiedliwy, natomiast wychodzi z domu, idzie do tego więzienia odbyć karę, tak? No, czy wyobraża sobie pan, że pan Ziobro wychodzi z domu i idzie odbyć karę, czy może jedzie na Węgry, czy może jedzie gdzie indziej? Trudno to sobie wyobrazić. No, sytuacja tam jest też o tyle inna, że pan Sarkozy jest, no można powiedzieć, upadłym politykiem, tak, że on już stracił poparcie, nie ma za sobą, nie wiem, 30% społeczeństwa, tak, którego postrzega jako swojego lidera, więc jakby to jest no, dużo bardziej realistyczne, tak, żeby rzeczywiście rozliczać, wsadzić do więzienia polityka, który już po prostu przegrał w polityce wszystko i nie jest w stanie na przykład wyprowadzić, tak, rzeszy swoich zwolenników na ulicę. Natomiast i tak, to co się wydarzyło we Francji jest rzeczywiście imponujące. W Polsce, no, ja bym chciał, tak, żeby naprawdę tutaj było w każdej kadencji, niezależnie która partia rządzi, są ludzie, którzy, nie będę tu mówił nazwiskami, tak, ale są politycy, no, których wina, których popełnienie przez nich jakiegoś przestępstwa, no nie pozostawia tak naprawdę większych wątpliwości. I to jest kwestia postawienia im zarzutów, napisania aktu oskarżenia, postawienia przed sądem i wymierzenia kary. No i tutaj widzimy, my co kadencję, co kampanię wyborczą widzimy obietnicę, że to będzie zrobione, tak? I że tutaj na pewno będą przeprowadzone te rozliczenia. I w każdej kolejnej kadencji okazuje się, że tych rozliczeń no po prostu nie ma, tak? Minęły już, no to dla Donalda Tuska, no to był taki chyba największy ze wszystkich sztandarów, tak? Rozliczenie pisowskich afer. Minęły 2 lata. Jest kilka osób, którym postawiono zarzuty, kilka uchylonych immunitetów, no ale to jest nic, tak? W rozliczeniach to można mówić, kiedy jest akt oskarżenia, kiedy się stoczy sprawa przed sądem, kiedy jest wydany wyrok przez sąd. I kiedy rzeczywiście niezawisły sąd mówi, ten jest winny, ten jest niewinny, to jest moment, gdzie można mówić o jakichkolwiek rozliczeniach. A samo to, że oni tam postawią zarzuty, sprawa w prokuraturze się toczy w nieskończoność, a jedyna aktywność tak naprawdę partii rządzącej wokół tego to jest to, że oni sobie chodzą po mediach i ogłaszają, tak jak pan powiedział, że tutaj, no skoro są zarzuty, to znaczy, że on jest przestępcą, tak? I to my słyszymy no niemal codziennie, tak? Jak ja chodzę po mediach, to ze strony polityków Platformy, w ogóle obozu rządzącego, to jest po prostu wyzywanie tak od przestępców, od złodziei i tak dalej, i tak dalej. Ale za tym nie idą realne działania, nie idą realne rozliczenia.
I to się wpisuje niestety w to samo, co było za PiS-u przecież, bo PiS też przyszedł w 2015 roku pod hasłami rozliczenia Platformy, też nikogo nie rozliczyli. No, jakby trudno tutaj nie mieć wrażenia, że to tak naprawdę chodzi o to, żeby gonić tego króliczka, a nie go złapać, że politycy, zwłaszcza, że politycy łatwo też przechodzą między Platformą a PiS-em i między PiS-em a Platformą, że tutaj bardziej to jest taki teatrzyk i nie chodzi wcale o to, żeby kogoś realnie rozliczyć. Może takie trochę przewrotne pytanie. Koalicja 15 listopada czy 13 grudnia? W pana ocenie? No, to są już takie uszczypliwości, które ja staram się mówić po prostu o rządzie Platformy, rządzie Tuska, tak, obozie rządzącym. Tutaj jakieś silenie się na robienie jakiejś takiej symboliki, tak, z określonych dat jest moim zdaniem już trochę zgranym, tak, też zgranym numerem, już tak naprawdę nikt nie przywiązuje do tego większej wagi. To jest taka próba takiego czarowania rzeczywistości, tak, to znaczy politykom Platformy się wydaje, że jak oni zwiążą jakby swój wizerunek tutaj z wygranymi wyborami, to, że wyborcy będą chętniej na nich głosować w kolejnych wyborach. PiS-owi się wydaje, że jak zbudują tu negatywne skojarzenie ze stanem wojennym, tak, to z kolei będzie efekt odwrotny. No, a prawda jest taka, że wyborcy głosują na rząd tak, jak go oceniają, a nie tak, jaka tam data im się lepiej czy gorzej kojarzy. Przechodząc jeszcze do rzeczy prawnych, ostatnio była głośna wypowiedź premiera Tuska a propos reformy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej wypowiedzenia. I to jest moje pytanie takie dość istotne z punktu naszego prawnego. Czy to jest faktycznie pogląd Tuska, premiera, i zrewidowanie swoich poglądów, czy to jest kwestia po prostu haseł znowu populistycznych i gra polityczna? To jest przede wszystkim trochę niesamowite. Myślę, że optymistyczne, bo to pokazuje, że jednak przesuwają się te ramy dyskusji w Polsce i że pewne hasła kiedyś nie do pomyślenia, teraz stają się do pomyślenia. To znaczy proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, 3 lata temu jakiś polityk Konfederacji wyszedł i powiedział, że trzeba wypowiedzieć Konwencję o prawach człowieka. No przecież wrzask, jaki byłby wokół tego, oskarżenia o faszyzm, putinizm, plany po prostu zbrodniczego, że chcemy likwidować prawa człowieka w Polsce, tak? To by było po prostu przez tydzień TVN nie miałby niczym innym po prostu czym się zajmować, tylko tym, że Konfederacja chce likwidować prawa człowieka w Polsce. A teraz wychodzi premier Tusk i mówi to, co my mówiliśmy zawsze, tak? Że po prostu, że to nie jest tak, że prawa człowieka w Polsce, ich istnienie wynika z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Prawa człowieka w Polsce wynikają z polskiej konstytucji. Europejska Konwencja Praw Człowieka jest pewnym narzędziem politycznym, jest pewną lewicową umową międzynarodową, która jest wykorzystywana przeciwko Polsce, jest wykorzystywana też do realizowania interesów innych państw, do promowania pewnej lewicowej agendy, która nie ma nic wspólnego z prawami człowieka, a wręcz jest po prostu na szkodę bardzo wielu ludzi działająca. I oczywiście my powinniśmy bez przesądów i bez żadnego skrępowania dyskutować o tym, co w tego typu umowach międzynarodowych trzeba zmienić, co postawić na twardo, tak grożąc również wypowiedzeniem tego typu porozumień, z jakich instytucji wychodzić, jakie warunki są naszego uczestnictwa w różnych instytucjach, takich jak Rada Europy, tak związana z tą Europejską Konwencją, czy Unia Europejska. To nie powinno być żadnym tematem tabu w polskiej polityce i myślę, że to jest bardzo dobry sygnał, że Donald Tusk oczywiście cynicznie, tak, oczywiście widząc w tym jakiś interes polityczny, być może próbując w ten sposób jakieś tutaj nowe pole konfliktu korzystnego dla siebie otworzyć, ale że on jednak właśnie posuwa się do tego typu deklaracji, co pozwala w przyszłości po prostu normalnie, merytorycznie dyskutować na tego typu temat. No właśnie, to jest kwestia taka, że propozycja tej reformy, tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są de facto związane z problemami migracji w Polsce. I pytanie zasadnicze, jak rząd Tusk radzi sobie z tymi teraz problemami i jak zapatruje się na to Konfederacja, na problem z migracją? Rząd Tuska, mówiąc krótko, nie radzi sobie w ogóle, to znaczy tutaj się nic nie zmieniło. To jest kolejna obietnica, kolejny sztandar, pod którym szła Platforma.
że oni ograniczą napływ imigrantów do Polski. To się oczywiście nie zdarzyło. Napływ imigrantów do Polski, zliczając wszystkich, tak, legalnych, nielegalnych, jest bardzo podobny, jak był w ostatnich latach rządów PiS-u, to znaczy gigantyczny. Tak? Mówimy o setkach tysięcy ludzi co roku. My widzimy gołym okiem, chodząc po ulicach polskich miast, a nawet już polskich miasteczek, jak zmienia się struktura narodowa w naszym kraju, jak coraz mniejsze jest bezpieczeństwo na ulicach naszych miast, jak zmienia się nasz rynek pracy, jak młodzi ludzie są wypychani przez tańszych imigrantów ze swoich miejsc pracy. No i tutaj po stronie rządu Donalda Tuska niestety dzieje się bardzo niewiele. Były jakieś ustawy, niektóre trochę lepsze, niektóre trochę gorsze, wszystkie razem składające się raczej na kosmetykę, dlatego że my po prostu nie ma żadnej próby naprawienia fundamentalnego problemu, którym jest to, że my po prostu nie mamy żadnego skutecznie działającego ani w prawie, ani w administracji systemu selekcji i ograniczania napływu imigrantów do Polski. To, co się udało rzeczywiście zrobić, myślę, że to można powiedzieć, że wysiłkiem całego narodu polskiego, jakoś tam zapanować nad imigracją nielegalną, tą przechodzącą przez zieloną granicę, tak? I tutaj PiS zrobił przynajmniej część roboty, tak, stawiając zaporę na granicy, przekierowując dodatkowe służby mundurowe na granicę. To nie zostało zepsute przez Platformę i to trzeba im oddać, tak, że również pod naciskiem państw zachodnich, tak, jest to umacnianie granicy kontynuowane. Natomiast tak samo te ileś lat temu, jak i teraz, główny napływ imigrantów do Polski to są imigranci legalni, a przynajmniej legalni na początku, tak, to znaczy tacy, którzy legalnie przyjeżdżają, a potem legalnie lub nielegalnie pozostają w Polsce na czas nieokreślony. I nad tym już nie ma żadnej kontroli, nad tym nie ma żadnego panowania i obawiam się, że dopóki Konfederacja nie dojdzie do władzy i po prostu nie obejmie tego obszaru w swoje zarządzanie, to nic się nie zmieni, bo ja nie widzę żadnego pomysłu ani po stronie Platformy, ani po stronie PiS-u, żeby cokolwiek tutaj skutecznie zadziałać. W Stanach Zjednoczonych prezydent Trump wprowadził nowe uprawnienia dla tej policji ICE tak zwanej, która właśnie łapie tych, że tak powiem, imigrantów, tak? Widzimy dużo filmików na TikToku, gdzie tam ganiają ludzi po Nowym Jorku, po Chicago, to od razu zakładają kajdanki. Czy w pana ocenie w Polsce też nam to grozi, że policja czy inne służby będą musiały wyłapywać tych na początku legalnych imigrantów, potem nielegalnych imigrantów, że będziemy mieli takie sytuacje na ulicach? Czy na razie jeszcze jesteśmy w miarę bezpieczni? No, myślę, że prędzej czy później to się wydarzy, natomiast to jest gdzieś tam dopiero daleki punkt, tak, na liście rzeczy, które powinny się wydarzyć, żeby sytuację w Polsce uzdrowić. No to, tego typu narzędzia, no to można powiedzieć, są już stosowane do takich zatwardziałych nielegalnych imigrantów, tak? To znaczy takich, którzy po prostu wiedzą, że przebywają nielegalnie, jakoś sobie tutaj życie układają, w świadomy sposób unikają organów władzy i po prostu robią wszystko tak, żeby pozostać nielegalnie na terytorium danego państwa. W Polsce sytuacja jest dużo bardziej absurdalna. My w Polsce mamy taką sytuację, że mamy imigrantów, którzy przyjechali legalnie, byli legalnie zatrudnieni i wskutek jakby tego bałaganu, który mamy w procedurach, wskutek niewydajności naszej administracji, gdzie my mamy garstkę dosłownie urzędników, którzy zajmują się milionami spraw, tak? milionów imigrantów przebywających w Polsce. My mamy przypadki, ja się stykałem w praktyce z takimi przypadkami, imigrantów, którzy na przykład nie wiedzą, czy oni są w Polsce legalnie, czy nie. Którzy pracują we wtorek legalnie, a w środę coś im wygasło, oni o tym nawet nie wiedzieli albo nie pamiętali i oni w środę już pracują nielegalnie, mimo że na przykład są cały czas odprowadzane podatki i składki od tego ich zatrudnienia, ale no ono jest w rozumieniu prawa nielegalne. Więc my w ogóle potrzebujemy zbudować system, który po pierwsze będzie selekcjonował tych, którzy przyjeżdżają i gdzie będzie jakaś świadoma polityczna decyzja, kogo my w ogóle chcemy sprowadzać do Polski. Po drugie, że ten system będzie monitorował, co się dzieje z tymi ludźmi, no, że będą inaczej, jeszcze po drodze, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają, będą też weryfikowani, tak? Dalej, że ci, którzy
zostaną zweryfikowani, dostaną zgodę, żeby przyjechać, to, że w tej Polsce będzie monitorowanie, co się z nimi dzieje, czy oni pracują tam, gdzie powinni pracować i tam, gdzie byli jakby zadeklarowani, tak, że oni będą pracować. Czy oni przebywają w tym miejscu, w którym mają przebywać, czy aktualizują swoje adresy, czy my wiemy, gdzie każdy z nich przebywa. I jak im wygaśnie tytuł do przebywania w Polsce, to czy oni po pierwsze w ogóle o tym wiedzą i zostali poinformowani, zostali wezwani, tak, do opuszczenia Polski, czy dostosowali się do tego wezwania i dopiero gdzieś tam na końcu jest zbudowanie systemu wyłapywania tych, którzy po prostu otwarcie lekceważą porządek prawny w Polsce i zostają, choć nie powinni. To większości tych ludzi prawdopodobnie wystarczy po prostu poinformować, tak? Pismo, proszę pana, za miesiąc kończy się panu prawo pobytu, ma pan miesiąc, żeby to uregulować, albo proszę wyjechać z Polski. Jak pan nie wyjedzie z Polski, to grozi panu deportacja, więzienie, takie kary. I to naprawdę to jest wszystko do zbudowania od zera. Polski system funkcjonuje cały czas w realiach kraju, do którego mało kto chciał przyjeżdżać. Tak? Kraju, którym byliśmy 20 lat temu, gdzie było kilka tysięcy imigrantów rocznie. I w tej chwili ten system pod ciężarem setek tysięcy imigrantów przyjeżdżających co roku do Polski, on się po prostu całkowicie zawalił, całkowicie posypał. My mamy absolutny brak strategii, absolutny brak kontroli państwa polskiego na tym, kto do Polski przyjeżdża. I to się prędzej czy później skończy strasznymi nieszczęściami. My musimy nad tym zapanować jak najszybciej. Mamy aplikację M-Obywatel, a może by zrobić w takim razie aplikację M-Imigracja, tak? Czy M-Imigrant. Tak jak w aplikacji M-Obywatel widzimy, że nam się kończy przegląd auta, to równie dobrze mogłoby się kończyć przegląd, kończyć się wiza, kończyć się okres pozwolenia na pracę. Tak naprawdę nie trzeba byłoby robić tutaj żadnego rocket science, tak? Oczywiście, że tak. Przy dzisiejszym poziomie technologii to są naprawdę narzędzia, które te 20 lat temu tak, wymagały po prostu gigantycznej administracji, pism, jakiegoś, nie wiem, meldowania się na urzędach. W tej chwili tego typu narzędzia można w bardzo prosty sposób zbudować tak, żeby po prostu każdy miał to w swoim telefonie. Wymagać oczywiście, tak, bo to by musiało iść w parze już z obowiązkiem, że każdy imigrant, który przyjeżdża, ma obowiązek taką aplikację sobie zainstalować, korzystać z niej, być tutaj, po prostu reagować też na jakieś komunikaty wysyłane przez państwo polskie, przez urzędników za pośrednictwem tej imigracji. Ale to jest naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo proste do zrobienia w porównaniu do warunków technologicznych, z którymi musiały sobie państwa radzić 20 czy 30 lat temu. Więc to naprawdę wszystko jest do zrobienia, tylko musi być wola polityczna i musi być determinacja, żeby takie rzeczy realizować i żeby przełamywać opór jakichś lewicowych ideologów, tak, którzy uważają, że absolutnie żadnej kontroli nad imigracją i tutaj trzeba sprowadzać każdego, komu tylko przyjdzie do głowy, żeby do Polski przyjechać. Ja wczoraj oglądałem urywki z Krynica Forum i taka krótka wypowiedź, która mi została w pamięci pani poseł Zanuszkowskiej-Hernik, to była kwestia, że jakbyśmy nie dawali socjalu imigrantom, to nie byłoby z tym problemu. Czy pan się zgadza z tymi słowami? Czy to jest taka ogólna dewiza, czy pomysł Konfederacji, czy to wypowiedź po prostu pani poseł? Uważam, że to jest bardzo optymistyczne podejście. Absolutnie się zgadzam, że należy odebrać socjal imigrantom i naprawdę mamy bardzo, bardzo trudną sytuację budżetową w Polsce. Ostatnia rzecz, na jaką powinniśmy wydawać pieniądze, to jest finansowanie podnoszenia poziomu życia imigrantów. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski, no to przyjeżdża po to, żeby pracować, tak, żeby tutaj co najmniej na siebie zarobić, tak, a najlepiej jeszcze dokładać do dobrobytu Polaków i niejako w ten sposób odwdzięczyć się za przywilej mieszkania tutaj, to znaczy w kraju bezpiecznym, w kraju nowoczesnym, w kraju, w którym może żyć na wyższym poziomie niż ten, z którego wyjechał. Więc absolutnie żadnego socjalu nie powinno być i zgoda z panią poseł, że to rozwiąże część problemu, tak, bo są turyści socjalni, tak, są imigranci, którzy po prostu przyjeżdżają tam, gdzie mogą sobie ten lepszy socjal uzyskać. Natomiast nie uważam, żeby to było rozwiązanie całościowe i wystarczające. My oprócz tego potrzebujemy też wprowadzić po prostu bardzo, bardzo ostrą kontrolę tego, kogo wpuszczamy do Polski, na jakich zasadach, w jakich zawodach, w jakiej liczbie z danego kraju, w danym roku. Ten cały system jest tutaj do zbudowania i likwidacja socjalu, choć być może najprostsza rzecz do zrobienia, to jest jedynie pierwszy krok.
No właśnie to jest pytanie zasadnicze, czy teraz Konfederacja ma jakieś swoje pomysły legislacyjne w zakresie tych wszystkich rzeczy imigracyjnych? Szykujemy dużo projektów ustaw dotyczących tego obszaru imigracyjnego. No tutaj z pamięci to mógłbym 40 minut siedzieć i opowiadać o tym wszystkim, co już napisaliśmy lub chcemy napisać. Natomiast kilka takich przykładów. No to mamy projekt ustawy, który został, jeśli się nie mylę, jest w tej chwili zamrożony w komisji, dotyczący użycia broni na granicy. To jest ten problem, którym rząd Donalda Tuska próbował się jakoś zmierzyć. Wydaje mi się, że około roku temu. Oni wprowadzili jakieś zmiany w przepisach, ale te zmiany tak naprawdę nic nie zmieniły, bo w miejsce przepisów tak bardzo skomplikowanych, że żołnierze po prostu obawiają się sięgać po broń na granicy, wprowadzili swoją wersję przepisów tak bardzo skomplikowanych, że żołnierze nadal obawiają się sięgnąć po broń na granicy. My zaproponowaliśmy po prostu przepis bardzo, bardzo prosty i logiczny, to znaczy taki, żeby po prostu każdy, kto narusza nienaruszalność polskiej granicy, jeżeli żołnierz czy przedstawiciel innych służb mundurowych do niego strzeli, to jest to legalne. Tak, to oczywiście nie wyłącza wszystkich procedur obowiązujących w wojsku, w służbach mundurowych. Tam dalej by były zasady, że trzeba ostrzec, że trzeba oddać strzał ostrzegawczy, że trzeba do kogoś po prostu całą tę procedurę wykonać. Natomiast jeżeli koniec końców po wykonaniu tych wszystkich procedur ktoś użyje broni, żeby powstrzymać przed nielegalnym przekroczeniem granicy, to nie popełnia przestępstwa. To się cieszy, no według naszych też badań i informacji, no to się cieszy szerokim poparciem w polskim społeczeństwie. To jest przepis no niejako oczywisty, tak? No bo po co nam granica, jeżeli nie dajemy naszym żołnierzom i strażnikom granicznym prawa do bronienia tej granicy, tak? To możemy sobie stawiać płoty, możemy wysyłać drony, a koniec końców, jeżeli jakiś tutaj wrogo nastawiony imigrant będzie wiedział, że nic go nie spotka, nikt do niego nie strzeli, nikt mu krzywdy nie zrobi, to on znajdzie sposób, żeby przez tę granicę przejść. I no w zasadzie tego typu wypowiedzi padały również z ust przedstawicieli obozu rządzącego, tak, że oni wysyłali komunikat polityczny, że w tym kierunku chcą iść, z tym się zgadzają. Natomiast no, nasza ustawa została, my to najpierw próbowaliśmy jako poprawki złożyć do tej ustawy rządowej, to zostało odrzucone, potem złożyliśmy jako swoją ustawę, to została utopiona w zamrażarce. Będziemy walczyć o to, żeby jeszcze w tej kadencji wróciła. Więc to jest taki temat, który jest żywy w Sejmie. Z rzeczy, które przygotowujemy w tej chwili, no to my staramy się jakby gdzieś tam punktowo ten obecny system naprawiać. Mamy gotową już ustawę zakazującą umieszczania imigrantów nieletnich, czy podających się za nieletnich w domach dziecka z dziećmi polskimi. Mamy projekty ustaw dotyczące posługiwania się językiem polskim. To znaczy to jest z jednej strony projekt ustawy dotyczący lekarzy, żeby zacząć lekarzy, którzy w tej chwili to też jest krytykowane przez nawet samorządy lekarskie, Naczelną Izbę Lekarską, że są dopuszczani do zawodu, do leczenia w Polsce ludzie, którzy no po prostu nie posługują się językiem polskim, więc żeby temu przeciwdziałać, ale też w szerszym rozumieniu, żeby wprowadzić na wzór na przykład modelu duńskiego takie wymagania, że jeżeli legalny imigrant przebywa w Polsce już, nie pamiętam ile my tam wpisaliśmy, bodajże 2 czy 3 lata, to że po tym okresie 2-3 lat musi zdać już egzamin ze znajomości języka polskiego, jeżeli chce dłużej być w Polsce, jeżeli chce się ubiegać o przedłużenie. Że tego typu punktowych rozwiązań, no my mamy dziesiątki, tak? Staramy się systematycznie przygotowywać kolejne projekty ustaw dotyczące tych spraw. No ale tak naprawdę to, żeby sytuację systemowo naprawić, no to my musimy po prostu w którymś momencie wejść do rządu, wziąć ministerstwa odpowiedzialne za tematy bezpieczeństwa i imigracji i to po prostu przeorać od góry do dołu, stworzyć nowy system panowania nad imigracją w Polsce, stworzyć realną, wykonywaną strategię imigracyjną, bo w tej chwili strategia istnieje na papierze, ale nie jest wykonywana i nie widać w pracach rządu, żeby ktoś tutaj tą strategią się posługiwał, że tu jest cała praca jest do wykonania praktycznie od zera. Wracając jeszcze do kwestii do ostatnich wyborów prezydenckich, coraz częściej słyszymy w mediach o tym, żeby Karol Nawrocki, prezydent, był takim gospodarzem, pośrednikiem w zakresie nie paktu może senackiego między PiS-em a Konfederacją, a takim paktem prezydenckim, nazwijmy to tak. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy pan pozytywnie ocenia ostatnie miesiące urzędowania pana prezydenta? Jak pan to widzi z swojej perspektywy, z perspektywy posła Konfederacji? Zacznę od końca. Pierwsze miesiące prezydentury Karola Nawrockiego oceniam generalnie pozytywnie. Jest tutaj zauważalna poprawa sytuacji, że zaczął przede wszystkim pan prezydent
sięgać intensywnie po te twarde narzędzia, które są w jego ręku, czyli prawo weta, inicjatywę ustawodawczą. Nie zawetował może wszystkich ustaw, które byśmy chcieli, tak? My tutaj też komunikujemy, tak, kancelarii prezydenta, jakie są nasze rekomendacje co do weta. Natomiast na pewno sięga po to prawo weta znacznie częściej niż poprzedni prezydent, też przecież pochodzący z szeroko pojętego obozu prawicowego, więc tutaj no, ta odwaga, tak, w blokowaniu szkodliwych ustaw jest na pewno znacznie większa i to jest po prostu bardzo dobra wiadomość dla Polski, że ileś szkodliwych ustaw jest po prostu na poziomie Pałacu Prezydenckiego blokowane. Co do paktu prezydenckiego, paktu senackiego, zobaczymy, tak? To jest na razie bardzo, bardzo wszystko patykiem na wodzie pisane. Mamy Jarosława Kaczyńskiego, który prowadzi ostrą ofensywę przeciwko Konfederacji, który nieraz mówił, że on nie będzie rządził z Konfederacją i że Konfederację uważa za agentów Tuska, ruskich agentów, ludzi szkodliwych, chłopców w krótkich spodenkach i tak dalej. No więc no to jakby w momencie, kiedy ktoś ma do nas takie podejście, to jakby trudno tutaj poważnie rozmawiać o jakiejś współpracy. Być może prezydent Nawrocki w ciągu najbliższego roku, 2 zbuduje się na tyle, żeby rzeczywiście być tutaj patronem politycznym takiego porozumienia, które mogłoby odbić Senat z rąk tego paktu lewicowo-liberalnego. Zobaczymy, tak? To też zależy, kto miałby w ramach tego paktu prezydenckiego kandydować, czy to mieliby być jacyś skompromitowani ludzie wyciągani z głębokiego PiS-u, czy tutaj byłby pomysł, żeby właśnie z szeroko pojętej polskiej prawicy proponować jakieś osoby obdarzone realnym autorytetem, szanowane przez ogół prawicowych wyborców. My jesteśmy gotowi do rozmowy na ten temat, natomiast no nie zadeklaruję, że tutaj w ciemno w coś wejdziemy. Pana opinii, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki? Polacy wybrali Karola Nawrockiego. Natomiast w Pana opinii, jaki by był lepszy wybór? No w czerwcowych wyborach ja głosowałem na Sławomira Mentzena i uważam, że to byłby lepszy wybór. Tak? To na pewno byłby prezydent, który miałby jeszcze więcej odwagi niż Karol Nawrocki w stosowaniu prawa weta i jeszcze chętniej sięgałby po inicjatywę ustawodawczą. I być może tutaj otworzyłoby się właśnie to okienko na to, żeby właśnie te najbardziej istotne dla nas projekty Konfederacji zacząć rzeczywiście wymuszać niejako, tak, na rządzie przyjęcie ich, zrealizowania. Natomiast wszystko przed nami. Tak? My w Konfederacji jesteśmy młodymi ludźmi, także liczę, że być może kolejne wybory prezydenckie przyniosą prezydenturę czy Krzysztofa Bosaka, czy Sławomira Mentzena, czy kogoś jeszcze innego z obozu Konfederacji. Będziemy też po prostu w tym celu tak pracować przez kolejne lata. 45% respondentów ostatnio odpowiedziało, że już nie widzi Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w polityce, szczególnie w PiS-ie, a trwa taka dziwna, wojna między powiedzmy Jarosławem Kaczyńskim a prezesem Mentzenem mediowa. Czy odejście Jarosława Kaczyńskiego z polityki byłoby tym nowym rozdaniem, możliwością stworzenia faktycznej koalicji między Konfederacją i PiS-em i stworzenia jakiegoś paktu senackiego na normalnych zasadach? Bardzo trudno powiedzieć. Ja przede wszystkim nie za bardzo wierzę w to, że PiS jako partia przetrwa odejście Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli ktoś to sobie wyobraża w taki sposób, że Kaczyński przejdzie na emeryturę, przyjdzie jakiś jego następca i PiS będzie sobie dalej funkcjonował, według mnie to nie jest możliwe. Tak? To znaczy Jarosław Kaczyński przez całą swoją karierę bardzo dbał o to, żeby w PiS-ie nie wyrósł mu żaden konkurent, ale też żaden następca. To jest z perspektywy przywódcy partii, to jest ogólnie takie nieodpowiedzialne, bo to jest takie podejście, że po mnie choćby i potop, tak? Że tylko tak długo moja partia istnieje, jak ja nią kieruję. Niestety Jarosław Kaczyński ma też trochę takie podejście do państwa i tak też rządził PiS, tak? Że po nas choćby i potop, póki my rządzimy, to robimy wszystko tak, jak chcemy, a nie przejmujemy się tym, co będzie w kolejnej kadencji po tym, jak utracą władzę, więc tutaj w zarządzaniu i partią, i państwem widzimy niejako podobną filozofię. Więc moim zdaniem po odejściu Jarosława Kaczyńskiego PiS się rozsypie. Powstanie pewnie na jego gruzach 2, 3, 4 partie prawicowe, które zaczną po prostu walczyć o poparcie prawicowego wyborcy. Być może to będzie moment, żeby to Konfederacja stała się wtedy tą największą partią prawicową, żebyśmy być może jakichś co sensowniejszych ludzi z PiS-u przyciągnęli do siebie i zbudowali po prostu nową, lepszą
wiodącą partię prawicy, no a być może ta dynamika polityczna potoczy się w jeszcze jakiś zupełnie inny sposób. Także to będzie tak samo jak odejście Tuska z polityki po stronie lewicowej, tak odejście Kaczyńskiego z PiS-u, no to będzie otwierało moment pewnego chaosu, ten chaos będzie miał perspektywy na to, że być może urodzi się z tego coś nowego, coś lepszego, coś, co będzie lepiej służyło Polsce, tak, w ramach tej prawicowej polityki. Natomiast bardzo trudno przewidzieć, jak to będzie w praktyce wyglądało. Przechodząc do takich rzeczy może bardziej już gospodarczych, odchodząc od takich stricte politycznych, mi się bardzo ostatnio podobała wypowiedź premiera Tuska, że zrealizował 30% konkretów, bo moja partia otrzymała w wyborach 30% głosów. Jakby pan ocenił, czy faktycznie nawet zrealizowano te 30% obietnic i czy to jest dobre podejście? Czyli zakładam, że jeżeli dostajemy 100%, to realizujemy 100% obietnic, jak ma mniej głosów, to realizuje 30%. Jak pan ocenia tę wypowiedź premiera Tuska? No to myślę, że już wszyscy się tak znęcają nad tą wypowiedzią, że ja nie muszę tutaj swoich kilku groszy dokładać. To nie jest kwestia, ile procent zostało formalnie zrealizowanych. To nawet jest lepiej dla Polski, że wiele z tych obietnic nie zostało zrealizowanych, bo wiele ze 100 konkretów to były rzeczy po prostu głęboko szkodliwe, tak? I jest bardzo dobrze, że nie zostało zrealizowanych. Natomiast no to pokazuje takie trochę lekceważące podejście premiera Tuska do wyborców. No i przede wszystkim nawet jeśli oni się tam doliczyli tych 30%, choć ja nie wiem, czy to jest faktycznie oparte w jakichś tam działaniach. Zresztą ostatnio to ten licznik chyba się cofnął, tak? Dlatego, że jednym z tych obietnic to było przeniesienie Ministerstwa Przemysłu na Śląsk. Oni to zrobili, ale teraz zlikwidowali to ministerstwo i te departamenty, ci urzędnicy teraz wracają do Warszawy, więc to też było dużo śmiechu, że licznik obietnic Tuska się cofa. To nie chodzi o to, ile tych ptaszków zostało odznaczonych, tak? To nie chodzi o to, ile procent zostało zrobionych. To jest kwestia, jakie są z tego rządzenia realne efekty dla Polski. No a są mizerne, tak? I tę mizerię my szczególnie widzieliśmy na przykładzie nowego projektu ustawy budżetowej, no, tak, gdzie to jest po prostu tragedia, gdzie my tkwimy w spirali zadłużenia, gdzie coraz więcej pieniędzy wypracowanych przez Polaków i zapłaconych w podatkach, to są pieniądze, które wypływają poza Polskę, do kieszeni międzynarodowej finansjery, tylko za to, że temu i poprzedniemu rządowi ta finansjera pożyczała pieniądze. I te pieniądze z podatków, te pieniądze ciężko wypracowane przez Polaków w dziesiątkach miliardów złotych, tak? Teraz to już zbliżamy się do 100 miliardów złotych kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, one po prostu stają się martwymi pieniędzmi, tak? Tymi, które nie działają nie są poświęcane na spełnienie potrzeb Polaków, nie są poświęcane na inwestycje w przyszłość Polski, tylko po prostu zupełnie bezproduktywnie z Polski wypływają. To jest tragedia. Ostatnio pojawiła się taka koncepcja, rozmawialiśmy tutaj z Marcinem, z 2 politykami, można powiedzieć drugiej strony, którzy stwierdzili, że mamy 2 dublujące się jakby podmioty. Jeden to jest Ministerstwo Sportu, a drugi Komitet Olimpijski WLPZPN. Tak naprawdę są to podmioty, które wykonują te same czynności, czy PZPN, który się, można powiedzieć, sam opłaca, bo nie twierdzi, że nie bierze środków ze Skarbu Państwa, to po co jest Ministerstwo Sportu? Czy nie należałoby go rozwiązać? Pewnie należałoby. Myślę, że my jako Konfederacja będziemy też proponować jakieś właśnie postulaty dotyczące odchudzenia w ogóle rządu i w ogóle odchudzenia państwa polskiego, tak? To znaczy to nie jest jedyny przykład takich instytucji, które się dublują, instytucji, które się zajmują rzeczami niepotrzebnymi, tak? No mój ulubiony przykład to są urzędy pracy w Polsce, gdzie urzędy pracy kosztują 4 miliardy złotych, zatrudniają 20 000 ludzi, którzy naprawdę mogliby w pełni produktywny, konstruktywny sposób pracować w innych dziedzinach. No a te urzędy pracy właściwie, proszę mi pokazać Polaka, który by wskazał, co właściwie dobrego urzędy pracy zrobiły dla jego życia. No to jest w kraju z obecnym polskim bezrobociem, gdzie mamy dobrze funkcjonujące rynkowe mechanizmy poszukiwania pracy, no to te urzędy pracy to jest jedynie miejsce, do którego się idzie po to, żeby się zarejestrować w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.
co jest kolejnym biurokratycznym absurdem, bo jeżeli 99% ludzi w Polsce ma ubezpieczenie zdrowotne, a ten pozostały 1% i tak ma prawa do dużej części świadczeń zdrowotnych, no to pytanie, czy jest sens podtrzymywać taki system i podtrzymywać tę całą gigantyczną biurokrację z tym rozliczaniem, śledzeniem i rejestrowaniem się, zamiast po prostu powiedzieć, wszyscy Polacy, tak, wszyscy obywatele mają prawo do świadczeń zdrowotnych, kropka. Więc tutaj jakby ja już wchodzę jakby w budowanie pewnej listy, tak, tych absurdów, tych potrzebnych uproszczeń, tych właśnie niepotrzebnej biurokracji czy dublujących się instytucji, tego jest dużo. To jest jedna z rzeczy, nad którymi my też chcemy przez najbliższy rok, 2 programowo pracować, żeby w którymś momencie przedstawić taką listę instytucji po prostu zbędnych i po prostu szkodliwych, tak? Dlatego, że każda taka instytucja, każda taka biurokracja pochłania pieniądze i pochłania pracę ludzką, tak? Ludzi, tych urzędników to są przecież uczciwi, kompetentni, ciężko pracujący ludzie, tylko że oni się zajmują rzeczami, które w ogóle nie są dla państwa polskiego potrzebne i ich pracę, ich energię trzeba, czy to w warunkach wolnego rynku, czy w warunkach administracji publicznej, wykorzystać po prostu do czegoś zupełnie innego, żeby ta energia narodowa po prostu przynosiła jakieś efekty, żebyśmy nie wytracali energii narodowej na zajmowanie się rzeczami zbędnymi i szkodliwymi. No właśnie, przechodząc stricte do rzeczy gospodarczych i przedsiębiorstw, bo to nas najbardziej interesuje z naszej perspektywy, sytuacja fiskalna coraz trudniejsza. Mówiliśmy przed chwilą o zadłużeniu państwa. 2,25 deficyt sektora finansów publicznych sięgnie 6,9% PKB. Oczywiście sobie zdaję sprawę z tego, że duża część to były wydatki na rzeczy militarne, zbrojenia, choć w naszej ocenie, mówię tu prywatnie, w naszych rozmowach kolorowych z Sebastianem i w wielu wywiadach, nie tak powinien wyglądać system związany z obronnością. Nie tak powinna iść ścieżka zakupów, pośredników, licencji, zezwoleń i wszystkiego. O tym już mówiliśmy wielokrotnie. Czy w ogóle nasza gospodarka wytrzyma dalej takie tempo zadłużania i jak generalnie pomóc przechodząc do przedsiębiorstw też, jakie ma pomysły Konfederacja albo spostrzeżenia, jak można trochę ulżyć naszym polskim przedsiębiorcom w całej tej sytuacji kryzysowej? Niestety pomimo tego, że ta sytuacja nawet na papierze wygląda już tragicznie z tym zadłużeniem, to nadal jest obraz zbyt optymistyczny, tak? Dlatego, że wszystkie te pozabudżetowe fundusze zostały przez rząd Platformy utrzymane przy życiu i jeszcze się zwiększyły, tak? Pieniądze, które są za ich pośrednictwem pożyczane, więc tak naprawdę nikt w tej chwili prawdopodobnie nie zna i nie jest w stanie rzetelnie ocenić, jak zła jest sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenia wewnętrzne i zewnętrzne państwa polskiego. No to, co wiemy, to, że koszty obsługi tego zadłużenia tak rosną w sposób lawinowy i no to jest po prostu co roku gigantyczna strata dla Polski. To są co roku dziesiątki miliardów złotych, których nie wykorzystujemy w celach, do których no panicznie potrzebujemy, tak, a które są po prostu tylko przelewane na konto wierzycieli państwa, często tych wierzycieli międzynarodowych z międzynarodowej finansjery. To się oczywiście wiąże z tymi wydatkami, czy w jakiejś mierze, tak, wiąże się z wydatkami na zbrojenia. Pełna zgoda, że tutaj niestety nie widać jakiejś przemyślanej strategii robienia tych wydatków zbrojeniowych. Nie widać, żeby tutaj ludzie rzeczywiście znający się na tym i mający jakąś konkretną myśl się zajmowali realizacją tego. My prawdopodobnie moglibyśmy za mniejsze pieniądze lepiej przygotować państwo polskie do ewentualnej wojny. Natomiast no, rząd Tuska stawia sobie niejako za cel sam w sobie, żeby wydać jak najwięcej pieniędzy na zbrojenia i na wojsko. Tak? To jest ten kult tych tam kiedyś 2, teraz 5% PKB, że samo to, że wydamy jak najwięcej, nawet jak wydamy głupio, nawet jak część tych pieniędzy zostanie zmarnowana, to jest sukces sam w sobie, tak? Którym rząd się chwali i na scenie krajowej, i na międzynarodowej. To jest swego rodzaju absurd. My powinniśmy myśleć o tym w kategoriach tego, jakie zdolności wojsko polskie osiąga, jakie zdolności osiąga społeczeństwo polskie, tak? Które też powinno się militaryzować. Teraz po 2 latach mimo obietnic się nadal nie militaryzuje albo w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast no, ja też się zgadzam z tym, że my nie powinniśmy na zbrojeniach oszczędzać. Natomiast w sytuacji, w której mamy tak wielkie wydatki zbrojeniowe, to powinniśmy oszczędzać na wszystkim innym. I tej woli nie widać. Tak? Tutaj nie widać żadnego planu na to, jak ograniczać inne wydatki, jak wygospodarować
z innych obszarów pieniądze, które można zainwestować w wojsko. Samo to podejście polegające na tym, że jak potrzebujemy wydawać więcej na siły zbrojne, to po prostu więcej pożyczymy, no to jest droga samobójcza, tak? To jest droga właśnie wprowadzająca nas na spiralę zadłużenia, wprowadzająca do tego, że jeszcze nie ten rząd, być może nawet jeszcze nie następny, ale za 5, 10, 15 lat się okaże, no, że po prostu obciążenie obsługą długu jest tak gigantyczne, że rząd nie ma już pieniędzy ani na te zbrojenia, ani na te wszystkie inne wydatki, z których rezygnacji odmawiały poprzednie rządy. I no to będzie dla Polski tragiczna sytuacja, tak jak to się wydarzyło w wypadku Grecji. Tak? Te kilkanaście lat temu Grecja do dzisiaj się nie pozbierała z tego kryzysu zadłużeniowego, który ją wtedy dotknął. Mówimy tutaj też o tym, żeby jakby umocnić polską obronność. W Polsce mamy ponad 150 000 myśliwych. To są osoby, które posiadają legalnie broń, są przeszkolone do korzystania z tej broni. Można powiedzieć 150 000 snajperów, którzy jedną kulą są w stanie osiągnąć cel, tak? Kilka lat temu rząd PiS-u zabronił uczestnictwa dzieci w polowaniach. Nie mówimy tutaj o dzieciach jakichś, nie wiem, branych na siłę na polowanie, tylko o dzieciach myśliwych, którzy je zabierali. Ja jestem sam synem myśliwego, jestem też myśliwym i zabrania mojego syna, który ma już ponad 10 lat, na polowanie. Jak ja mam mu przekazać ten cenzus myśliwego? Jak mam nauczyć czy posługiwania się bronią, obrony tego kraju, tak? No bo tak naprawdę my jako myśliwi jesteśmy, w nas jest zakorzenione, że to jest nasz kraj, nasze terytorium, które należy bronić. To jest 150 000 ludzi, którzy są w stanie poświęcić się dla tego kraju i stanąć do jego obrony. A podcina nam się skrzydła. Czy w pana ocenie powinno się znieść ten zakaz udziału dzieci w polowaniach, czy powinien on zostać? Tutaj zaznaczę, że mówiąc o zakazie udziału, nie mówimy o tym, że dzieci miałyby strzelać do zwierząt, tylko o tym, że po prostu są obecne na polowaniach, uczą się z tego, zapoznają z pewną kulturą, szykują się do tego, żeby być może kiedyś samemu już jako dorośli ludzie być myśliwymi. I my nie tylko jesteśmy za tym, żeby ten zakaz znieść, ale mamy nawet gotowy projekt ustawy w tym zakresie. On na razie leży u mnie w szufladzie, natomiast będziemy pewnie w najbliższych dniach go konsultować w obrębie klubu. Jak uzyska zgodę klubu Konfederacji, to taki projekt ustawy po prostu złożymy. Czujemy, że jest ze strony środowiska myśliwych duże oczekiwania, żeby właśnie ten temat ruszyć no i tutaj pełna zgoda ze wszystkim, co pan powiedział, tak? Myśliwi są istotną częścią w tej chwili potencjału obronnego kraju. Rząd Donalda Tuska, który jest zdominowany przez po prostu lewicowych fanatyków, jest na jakiejś po prostu absurdalnej krucjacie przeciwko myśliwym. Teraz też jest dyskutowany projekt ustawy o tych obowiązkowych, okresowych badaniach psychologicznych. No generalnie są rzucane kłody pod nogi, jest robione, kolejne pomysły są wyciągane z kapelusza, żeby myśliwym utrudnić życie. My będziemy chcieli się temu przeciwstawić i będziemy chcieli myśleć właśnie w drugim kierunku. W jaki sposób można potencjał myśliwych wykorzystać w obronności państwa. Tak? Czyli ja nie mówię, że nie dołożymy myśliwym jakichś dodatkowych obowiązków, tak? Ale jeżeli tutaj będzie coś do zrobienia, to właśnie to, żeby myśliwi brali większy udział w funkcjonowaniu państwa. Tu jest z rozmowy nawet, którą miałem właśnie z jednym z przedstawicieli środowiska myśliwych, to on proponował, żeby właśnie na przykład państwo wzięło na siebie część ciężaru szkolenia myśliwych, tak, z posługiwania się z bronią, czy część nawet zakupu broni dla myśliwych, w zamian za to oczekując udziału w jakichś manewrach, w jakichś szkoleniach, w jakichś działaniach, które by włączyły w większym stopniu myśliwych właśnie też we współpracę, czy z obroną terytorialną, czy po prostu już z regularnymi siłami zbrojnymi. Tak, żeby rzeczywiście w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji wojennej w Polsce, to myśliwi byli gotowi, żeby po prostu z godziny na godzinę wejść w rolę tej formacji pomocniczej, tak, wspierającej wojsko polskie, czy formacji partyzanckiej działającej przeciwko komuś, kto będzie państwo polskie atakował. Także tutaj jak najbardziej jestem przeciwko temu, żeby zniechęcać do zajmowania się myślistwem i zniechęcać do bycia myśliwym. Jestem za tym, żeby właśnie ten potencjał obronny myśliwych w większym stopniu wykorzystywać i wciągać we współpracę myśliwych po prostu z siłami zbrojnymi.
To ciągnąć już temat obronności, militariów i myślistwa. Ostatnio mieliśmy możliwość, przyjemność rozmawiać z panem Jackiem Bartosiakiem o obronie cywilnej, obronie militarnej. Czy mamy już tą wojnę w Ukrainie tyle czasu? Czy my jesteśmy w stanie wreszcie wykorzystać ten czas dobrze do nauki cywilów, tej obrony cywilnej, czy potencjału militarnego Polski, czy wydawanie tego PKB, którego tak naprawdę nie widać, ja to mówię jako ja dzisiaj, to jest moja subiektywna opinia, czy jesteśmy w stanie to zmienić, albo czy Konfederacja myśli też o jakichś zmianach legislacyjnych w tym zakresie? Zmienić oczywiście trzeba i to jest prawda, że no bardzo, bardzo niewiele w tym zakresie się dzieje. I tutaj nawet nie wiem, czy to jest brak woli po stronie rządu, bo wydaje się, że ta wola jest. Wydaje się, że problem jest jeszcze gorszy, to znaczy brak zdolności. Tak, do odbudowy właśnie obrony cywilnej czy do militaryzacji społeczeństwa. To znaczy, że oni by nawet chcieli to zrobić, tylko nie ma żadnego pomysłu, jak to właściwie zrobić i każda próba ruszenia tego się rozbija po prostu jakąś taką ogólną niemoc administracyjno-polityczną, że po prostu wszystko jest za trudne, wszystko jest niemożliwe. Ten brak sprawczości, no jeżeli chodzi o obronność państwa, jest czymś, co może nas kosztować niepodległość po prostu, więc no nie może być zgody na to, żeby to dłużej funkcjonowało w ten sposób. I podstawowym zadaniem, które będziemy mieli przed sobą, kiedy dojdziemy do władzy, no to jest właśnie tę niemoc przełamać, tę sprawczość pokazać i doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście przygotowanie militarne i funkcjonowanie obrony cywilnej stało się czymś, co każdy Polak odczuwa rzeczywiście na własnej skórze. Żeby ludzie zobaczyli, że powstają schrony, że są szkolenia z tego, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych, że są osoby wyznaczone do tego, żeby zarządzać procesami określonymi w momencie jakiejś sytuacji militarnej. To jest absolutnie niezbędne. No i oczywiście szkolenia wojskowe. Tak? Ja nie jestem zwolennikiem przywracania przymusowego poboru. Przede wszystkim dlatego, że obecnie w Polsce to nie ma żadnego sensu, dlatego że wojsko nie jest w stanie przeszkolić całego rocznika wziętego przymusowo do wojska. My potrzebujemy w ogóle właśnie odbudować zdolność sił zbrojnych do masowego szkolenia kolejnych roczników mężczyzn i naprawdę na obecnym etapie to będzie całkowicie wystarczające, żeby się oprzeć o ochotników, których nie brakuje. Tak? My w tej chwili mamy więcej w Polsce ludzi w różnym wieku i różnej płci. Ludzi chętnych do tego, żeby się przeszkolić wojskowo, jakimś sobie weekendowym, kilkutygodniowym, niż zdolności sił zbrojnych do tego, żeby ich wziąć i faktycznie dobrze, skutecznie przeszkolić. Więc my przede wszystkim potrzebujemy się właśnie teraz skupić na odtworzeniu tych zdolności, których no, państwo polskie realnie nie ma. Być może nawet od jakichś 70 lat, tak? Bo przecież to, że my mieliśmy gdzieś tam w latach 90. pobór wojskowy, no to ci, którzy byli uczestnikami tego poboru, to wiedzą, jak to wyglądało. Tak? To nie był efektywnie wykorzystany czas. To nie miało sensu po prostu w wyciąganiu tak, młodych ludzi na te kilka miesięcy, czy nawet tak 2 lata z normalnie życia w cywilu, bo nie miało to wiele wspólnego z dobrym, profesjonalnym przeszkoleniem wojskowym. Naprawdę potrzebujemy tutaj patrzeć na wzorce z krajów takich jak, nie wiem, Finlandia, tak, które sobie dobrze z tym radzą i z obroną cywilną, i ze szkoleniem wojskowym i te wzorce zacząć na poważnie wdrażać w Polsce. Mamy podpisaną przez Unię Europejską umowę Mercosur. Czy w Pana ocenie ona jest dobra, niedobra? Czy w ogóle Polska powinna ją przyjąć, respektować, jeżeli patrzymy na polskie rolnictwo, na polskich rolników? Czy nie odbija ona nam się czkawką? Umowa z Mercosur będzie wielkim ciosem w polskie rolnictwo i tym większym, że przychodzi jednocześnie z kolejnym ruchem Unii Europejskiej, to znaczy zwiększeniem otwartości na produkty rolne z Ukrainy. Tam jest kolejna fala zmniejszania ceł, zwiększania kontyngentów ukraińskich. Także polski rynek zostanie zalany produktami niedługo z Ameryki Południowej i z Ukrainy i polscy rolnicy zostaną wystawieni na absolutnie nieuczciwą konkurencję z wielkimi producentami rolnymi z obu tych regionów. To jest konkurencja, której polscy rolnicy wygrać nie mogą, z tej prostej przyczyny, że polscy rolnicy są dociążeni ograniczeniami, wymogami, biurokracją płynącą z Unii Europejskiej, a Unia Europejska wprowadza te wszystkie wymogi, tę biurokrację
jakby w duchu, tak, deklarując, że to chodzi o to, żeby ta żywność była wyższej jakości. Problem w tym, że ci rolnicy, ci producenci rolni, bo to są wielcy oligarchowie z Ameryki Południowej, z Ukrainy, oni nie mają obowiązku spełniać tych kryteriów, tych wymogów, które wymaga Unia Europejska. Więc tak naprawdę jedynym efektem tego nacisku ze strony Unii to będzie to, że będziemy mieć żywność jeszcze gorszej jakości i jeżdżącą do nas, w wypadku Ameryki Południowej, przez połowę świata, co samo w sobie sprawia, że ta żywność będzie jeszcze gorszej jakości niż w momencie, kiedy jest zbierana z pola i do tego jeszcze zostanie zniszczone polskie rolnictwo, co jest też zagrożeniem dla naszej suwerenności, dlatego że jeżeli nasza zdolność wyżywienia się jest uzależniona od tego, czy są zachowane łańcuchy dostaw płynące przez pół świata, no to my stajemy się po prostu w tym momencie zakładnikami wszystkich państw, które mogą przerwać dostawy żywności do Polski, mogą uniemożliwić dostarczanie żywności do Polski. Więc tutaj stoimy w obliczu naprawdę bardzo poważnego zagrożenia dla nie tylko branży rolnej, nie tylko zdrowia Polaków, ale nawet właśnie bezpieczeństwa narodowego. No i cóż, i rząd nie wydaje się być jakoś bardzo przejęty tą sprawą. To znaczy oni oczywiście przerzucają winę na PiS, że to PiS tego nie powstrzymał, w czym jest ziarno prawdy. Deklarują, że tam głosują przeciwko, ale tu są wątpliwości, czy faktycznie głosują przeciwko, bo na przykład kanclerz Niemiec niedawno wyszedł i na konferencji prasowej powiedział, że wszyscy się zgodzili na umowę z Mercosur, więc jakby tutaj to jest pytanie, czy wierzymy premierowi Tuskowi, czy kanclerzowi Niemiec w tej sprawie i myślę, że zdania są podzielone. Natomiast na pewno nie widać tutaj jakiejś realnej woli do budowania koalicji, która by tę umowę handlową z Mercosur mogła zablokować. Na pewno nie widać żadnej woli, żeby powstrzymywać napływ produktów rolnych z Ukrainy, więc jeżeli jacyś rolnicy wiązali jakiekolwiek nadzieje z dojściem Donalda Tuska do władzy, no to obawiam się, że już te nadzieje porzucili i myślą raczej o tym, na jaką branżę zmienić, no bo po prostu jesteśmy na prostej drodze do likwidacji większości polskiego rolnictwa. W niedzielę prowadziłem rozmowę z moim przyjacielem, amerykańskim prawnikiem. Była wielowątkowa, natomiast jeden z wątków, który on poruszył, nawet o którym ja jakby nie pomyślałem, no to on mnie spytał o ten Zielony Ład, jak to my w Europie do tego podchodzimy. No ja powiedziałem, że chcielibyśmy być tą jakby taką gospodarką ekologiczną, na to się nastawić, żeby to się nam lepiej żyło, że te 3% Europa generuje gazów cieplarnianych. A on mi powiedział tak jakby w drugą stronę, jak widzą to Amerykanie, jakby struktury amerykańskie. On mówi, wy jako Europa, czyli kolebka przemysłu, XIX wiek, XX jeszcze, gdzie ten przemysł się utrzymywał bardzo dobry i jakościowo przemysł. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli się kupowało maszynę, to się zazwyczaj kupowało maszynę niemiecką, holenderską, no bo ona była synonimem jakości. Natomiast mówi, to są jego słowa, że lewica zaorała Europę przez to, że wprowadzony został na początku ten Zielony Ład, teraz, który już niby nas obowiązuje, tak naprawdę zniszczyliśmy całą naszą konkurencyjność. Nie mamy już praktycznie żadnych zakładów, które są w stanie cokolwiek budować. Nie mówiąc już o obronności. W Niemczech nie ma zakładów, które wcześniej Rheinmetall, który budował czy to czołgi, czy pociski, one się praktycznie te zakłady pozamykały. Huty są pozamykane. Huty w Polsce, które były, są przejęte przez Hindusów. Jedyna huta, która ma szansę teraz cokolwiek robić, to jest huta Częstochowa, która jest w upadłości. Tak? Natomiast kwestia jest taka, że on tak jakby troszeczkę prześmiewczo mi powiedział, i tu chciałem, żeby pan się do tego stosunkował, że Europa za 40 lat będzie zieloną wioską, do której będą przyjeżdżali Amerykanie i cały świat zobaczyć, jak my Europejczycy żyjemy w małych domkach ulepionych z gliny, bo tak chcemy być ekologiczni. A nie będziemy mieli zero wpływu na to, co się dzieje na świecie. Gdzie w Chinach co tydzień otwierają się 4 kopalnie węgla, które zasilają elektrownię. Tak dokładnie jest i ta wizja utopijnej wioski z ludźmi żyjącymi w gliniankach to jest moim zdaniem coś, do czego być może w sposób całkiem świadomy dążą ci lewicowi fanatycy siedzący w władzach Unii Europejskiej. Ta wizja się oczywiście nie ziści, tak? Dlatego że nie będzie nigdy żadnej utopijnej wioski, jeżeli my całkowicie zniszczymy swoją gospodarkę, pozwolimy się zalać fali imigracji i nie będziemy w stanie zbudować odpowiednich sił zbrojnych, no to po prostu zostaniemy podbici w taki czy inny sposób. Tak? Mówimy tu o perspektywie
pokolenia, 2, 3 kolejnych, ale generalnie geopolityka, tak, przestrzeń międzynarodowa nie znosi próżni. I to nie jest tak, że my zostaniemy zostawieni w spokoju, żebyśmy sobie tutaj jako ginące, pogrążone w kryzysie demograficznym społeczeństwo żyli w ekologicznym raju, w gliniance nad rzeczką, nosząc sobie w wiaderku wodę z tej rzeczki, tylko po prostu staniemy się obiektem kolonizacji ze strony silniejszych państw, które nie będą się ani jakimiś tutaj ekologicznymi utopiami, ani naszymi problemami demograficznymi przejmować. Więc tutaj jakby ten prześmiewcze podejście, tak, do tego lewicowego mitu jest całkowicie na miejscu i my mamy naprawdę ostatni moment, żeby spróbować to odwrócić, żeby spróbować coś z tym zrobić. A sytuacja nie jest wesoła, tak? Jak patrzymy nawet na takie najbardziej powierzchowne statystyki, to w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, strefa euro miała PKB porównywalne ze Stanami Zjednoczonymi. Minęło 17-18 lat i w tej chwili Stany Zjednoczone mają już prawie 2 razy większe PKB niż strefa euro, cała razem wzięta. Więc ten dystans pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a jeszcze bardziej Chinami, a Europą, Unią Europejską, rośnie w sposób całkowicie zastraszający, tak? Dlatego że podwojenie, jakby zbudowanie tak dwukrotnej przewagi, startując od poziomu równoczesnego w ciągu zaledwie kilkunastu lat, to jest tempo absolutnie w skali historycznej niewyobrażalne. Tak? To jest po prostu gospodarcza katastrofa. I kiedy na tym tle słucha się, nie wiem, nawet tych naszych proeuropejskich polityków, tak, premiera Tuska, który się chwali, jaki to sukces gospodarczy odnosimy, porównując wskaźnik PKB Polski do wskaźników PKB państw zachodnich, tak, państw Europy Zachodniej, które są pogrążone w gigantycznym kryzysie gospodarczym. I to jest niby sukces, że u nas jest trochę lepiej niż u nich. Kiedy słuchamy polityków Unii Europejskiej, którzy mówią, że może tam Chiny są potęgą przemysłową, a Stany potęgą technologiczną, ale Unia Europejska za to jest potęgą regulacyjną, no to po prostu pusty śmiech człowieka bierze. Tak? To jest sytuacja katastrofalna. Ja mam wrażenie, że to jest dla mieszkańców Polski i Europy trochę jeszcze słabo dostrzegalne, no bo my generalnie właśnie porównujemy się do siebie nawzajem, tak? To znaczy Polacy porównują to, jak się żyje teraz w Polsce do tego, jak się żyło kiedyś. Jak jeżdżą, no to porównują, jak wygląda sytuacja we Francji, w Niemczech. Na tym tle, tak, jak wygląda Polska w porównaniu do państw zachodnich, to my możemy się nadal czuć jeszcze w relatywnie niezłej sytuacji gospodarczej i w relatywnie niezłej sytuacji bezpieczeństwa. Natomiast kiedy pojeździć trochę dalej, tak, i porównać rzeczywiście, jak to wygląda w gospodarce amerykańskiej, jak to wygląda w gospodarce chińskiej, indyjskiej, ile nowych potęg też wyrasta na świecie, jak szybko, jak drastycznie spada udział europejskiego przemysłu, europejskiej gospodarki w globalnej sytuacji gospodarczej, no to jest po prostu przerażające, tak? I to naprawdę realnie grozi nam tym, że w perspektywie kilkudziesięciu lat staniemy się globalnym skansenem i przestrzenią ekonomicznej kolonizacji i po prostu militarnego podboju. I to jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby zacząć pomału ten trend odwracać, bo to będzie też wymagało bardzo trudnych, bardzo radykalnych decyzji, żeby ten trend odwrócić. W latach 80., 70. patrzyliśmy z takim zachwytem na Stany Zjednoczone. Przyszła do nas demokracja, mamy ją już dzięki Bogu ponad 25 lat. W tym czasie rozwinęły się bardzo mocno Chiny. Kraj, można powiedzieć, tak, środka, kraj komunistyczny, jak go nazywamy. Natomiast w mojej ocenie chyba tam jest, no może nie demokracja, tak, tylko taki pluralizm gospodarczy trochę większy nawet niż w Stanach. Oczywiście jest kontrolowany przez państwo centralnie. Natomiast czy Polska nie powinna troszeczkę może skręcić w stronę Chin, próbować dogadać się z Chinami, zawrzeć jakieś sojusze gospodarcze, niż ślepo patrzeć w stronę Stanów Zjednoczonych, które tak naprawdę kierują nas przeciwko Chinom, tak, nakładając te wszystkie sankcje, wymuszając nas, żebyśmy się do tych sankcji stosowali. W momencie, kiedy Chiny miesiąc temu wprowadziły ustawę, gdzie jeżeli w danym produkcie jest 0,1% tych ziem rzadkich, no taki produkt może nie wyjechać z Chin, jeżeli się okaże, że on jest
potrzebny dla funkcjonowania Chin. Czy nie powinniśmy w tamtą stronę troszeczkę się już zwrócić? My powinniśmy utrzymywać relacje dyplomatyczne i handlowe przede wszystkim z każdym państwem, już szczególnie z każdym mocarstwem, ale w ogóle na każdym kierunku, w którym to ma jakiś ekonomiczny sens. I nie możemy dać się zagonić. Ja tu nie jestem absolutnie jakimś zwolennikiem robienia wielkiego zwrotu ku Chinom i porzucania Stanów Zjednoczonych, tak? Ale to chodzi o to, żeby nie dać się zagonić do jakiejś takiej poprawności politycznej, gdzie jakiekolwiek relacje z Chinami są traktowane jako gest przeciwko Stanom Zjednoczonym. Sami Amerykanie będą próbowali i próbują taką poprawność polityczną wytworzyć, natomiast to wynika z tego, że oni po prostu mają takie interesy, jest podszyte pewną hipokryzją. Znaczy dla Amerykanów sytuacja optymalna to jest taka, żeby to oni handlowali z Chinami, a żeby nie robiły tego państwa, te powiedzmy, które oni traktują jako takie państwa po prostu sobie podległe, neokolonialne, jak Polska właśnie. Więc my nie możemy się dać zagonić do takiego kąta, w którym nie robimy rzeczy z powodu obawy tak przed Amerykanami, nie robimy rzeczy, które sami Amerykanie robią, gdzie oni nie mają przecież żadnych tutaj oporów przed tym, żeby z Chinami handlować na skalę absolutnie gigantyczną, tak? No, obrót handlowy i technologiczny, tak? Pomiędzy Ameryką a Chinami jest gigantyczny. I my powinniśmy też swoje relacje tutaj na tych odcinkach budować, mieć dobre relacje ze wszystkimi, ale jednocześnie być asertywni, kiedy ktoś próbuje nas przekonać, czy zastraszyć, czy przekupić, żebyśmy my tu sobie jakieś drzwi zamykali. Nasi politycy powinni się nauczyć też pewnego dyplomatycznego podejścia, tak, do wszystkich dookoła. No tutaj myślę, że takim wręcz modelowym, negatywnym przykładem jest nasz obecny minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, który wręcz lubuje się w takich wypowiedziach właśnie agresywnych, prowokacyjnych, za którymi bardzo często nic konkretnego nie idzie, ale to jest takie bezinteresowne palenie sobie relacji na jakimś kierunku dyplomatycznym po to, żeby pokazać chyba amerykańskiej prasie, jaki on jest fajny, proamerykański i tutaj po prostu twardo stojący po stronie Waszyngtonu. No profesjonalna dyplomacja się tak nie zachowuje, tak? Profesjonalna dyplomacja dba o to, żeby po cichu, bez jakiejś nerwowości, bez jakichś tutaj robienia wielkich zwrotów geopolitycznych, żeby po prostu polskie firmy miały możliwości produkcji, eksportu tych towarów, które się opłaca produkować i eksportować, żeby ten biznes z danym krajem dało się robić. Czy profesjonalne jest to, że Polska nie ma swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych? No skrajnie nieprofesjonalne i tutaj nawet gdyby prezydent Nawrocki się z jakiegoś niezrozumiałego powodu zgodził na powołanie pana Klicha na tego ambasadora, to byłoby jeszcze bardziej nieprofesjonalne, żeby tego typu osobę wysyłać na taką placówkę. No nie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli mamy mieć dobre relacje z danym państwem, no to naprawdę minimum grzeczności, jakie można mieć pod adresem tego państwa, to nie wysyłać tam jako naszego przedstawiciela człowieka, który publicznie obrażał aktualną głowę tego państwa. Tak? I to ja nie uważam, że to powinna być jakaś zasada szczególnie dotycząca Amerykanów. To jest po prostu elementarz dyplomacji, elementarz polityki. No jeżeli ktoś nie może się powstrzymać, żeby nie obrażać personalnie polityków z innego państwa, polityków, którzy są lub mogą być w przyszłości przywódcami tego państwa, to jest człowiek, który się nie nadaje do dyplomacji. Niech on sobie znajdzie jakieś tam, jeżeli ma jakieś kompetencje, tak, i jeżeli jakieś ma tutaj, prawda, chody w kierownictwie jakiejś partii, no to niech znajdą dla niego jakąś po prostu miejsce, na którym się sprawdzi w polityce krajowej, ale takiego człowieka trzeba trzymać z daleka od jakichkolwiek relacji międzynarodowych, już nie mówiąc o funkcji ambasadora w jednym z największych państw na świecie. Powoli zamykając nasz wywiad, ostatnio taka informacja, to nasi słuchacze pewnie o tym wiedzą, że Polska przekroczyła $1 bilion PKB i minister finansów chwalił się, że będziemy zaraz drugą Japonią, albo już jesteśmy, albo już nawet jesteśmy dalej. Natomiast chodząc naprawdę na ziemię, bo zajmujemy się restrukturyzacjami i upadłościami, jakie pana zdaniem są takie najbardziej teraz palące reformy albo zmiany w zakresie reform gospodarczych, żeby poprawić naszą konkurencyjność i pomóc trochę naszym polskim przedsiębiorcom, bo wbrew temu, co mówi się w mediach, wcale ta sytuacja w polskiej gospodarce z długami nie wygląda tak wspaniale, że jesteśmy drugą Japonią. Od razu odpowiadając z tezą, że tak powiem. Myślę, że tutaj jest bardzo wiele odpowiedzi, których
których można udzielić i nie mam na tyle arogancji, żeby tutaj patrząc na kryzysy dotykające kolejnych branż polskiego życia gospodarczego, to żeby tutaj z jakąś tutaj pełnym samozadowolenia głosem zacząć mówić, że ci bardziej zasługują na ratunek, ci mniej. Natomiast jeśli miałbym wymienić jakąś taką ogólną grupę reform, to myślę, że powinniśmy zacząć od wdrożenia w życie zasady Unia plus zero. To dotyczy bardzo wielu branż. Problem tego, że pod niejako pretekstem wdrażania jakichś dyrektyw unijnych kolejne rządy, to dotyczy i rządów pisowskich i platformerskich, kolejne rządy te reguły, które Unia narzuca, gdzie oczywiście tu też trzeba stawiać opór, trzeba z tym walczyć, to jest zupełnie odrębne zagadnienie, ale że oprócz tego, co Unia wymaga, w polskich ustawach jeszcze są dokładane kolejne i kolejne jakieś właśnie obciążenia, biurokracje, albo że te, tak jak widzieliśmy w wypadku systemu kaucyjnego, który teraz dopiero co tak zaczął wchodzić w życie, że to, co Unia wymaga, ale daje dużą swobodę w tym, w jaki sposób coś zrealizować, to w Polsce jest realizowane w najgorszy, najbardziej kosztowny, najbardziej szkodliwy sposób, jaki sobie można wyobrazić. Więc tutaj przyjęcie ogólnej filozofii Unia plus zero, to znaczy robienia absolutnego minimum tego, co Unia wymaga i nie wychodzenia po prostu ani o krok na szkodę polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców dalej niż te wymagania unijne, no to jest coś, od czego powinniśmy zacząć, co można zrobić relatywnie prosto, bo to jest kwestia tego, żeby po prostu rząd usiadł, zrobił przegląd ustaw dotyczących gospodarki, wdrażających dyrektywy unijne i zaczął po prostu z tego wykreślać wszystkie te obowiązki, wszystkie te rzeczy, które nie są przez Unię wymagane. To będzie zgodne z prawem unijnym, to będzie pozytywne dla polskiej gospodarki, relatywnie proste do wdrożenia. My też, już powstają też raporty think tanków, jak można to zrobić i my też jako Konfederacja na pewno jakąś listę propozycji, czy gotowych projektów ustaw, czy założeń do projektów ustaw w tym zakresie będziemy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przygotowywać. I już samo to, dla branż takich jak rolna, takich jak hutnicza, takich jak wiele naprawdę branż, które są dotknięte czy tymi przepisami klimatycznymi Unii Europejskiej, czy jakimiś innymi wymogami przez Unię wprowadzanymi, to by było samo w sobie już dużą ulgą dla polskiej gospodarki. Wyobraźmy sobie, to mówię bardzo tak zaczepnie, że Donald Tusk pyta pana o to, co trzeba zmienić w gospodarce. Jaka by była pana odpowiedź? Panie premierze, proszę mi dać 3 dni, dostarczymy pakiet ustaw. To zamykając już klamrą nasz wywiad, dzisiaj rozmawialiśmy dużo o politycznych rzeczach, gospodarczych, o tym, co się dzieje w bieżących problemach. Jakie są takie najważniejsze, najbardziej palące problemy, najszybsze do rozstrzygnięcia pana zdaniem, którymi powinniśmy się zająć, żeby się po prostu żyło lepiej w naszym kraju? Się zastanawiam. Główny problem jest niestety taki, że większość tak naprawdę takich ważnych, dużych reform, no to są rzeczy, których się nie wprowadzi z dnia na dzień i to są rzeczy, których się nie da zrobić szybko i łatwo. Rzeczy, których nawet nie da się legislacyjnie do końca opracować, nie będąc w rządzie. To jest coś, z czym my się też zderzamy w tych naszych pracach legislacyjnych, że po prostu takie naprawdę duże reformy, to po pierwsze ustawy się nie da na dzisiaj napisać bez jakby bycia w rządzie i posiadania dostępu do danych, do praktyki, do jakichś wewnętrznych regulacji, które funkcjonują w rządzie, a po drugie nie da się napisać, bo nawet jak teraz napiszemy, to za 1,5 roku ta ustawa, którą dzisiaj napiszemy, będzie już dalece nieaktualna, i będzie tak naprawdę wymagała pisania od nowa. Więc te naprawdę duże reformy my je możemy przygotowywać na takim poziomie koncepcyjnym, na poziomie pewnych założeń, ale żeby realnie, faktycznie coś zrobić w tych najważniejszych, największych obszarach, to trzeba do tego przystąpić na poziomie rządowym, z gotowym planem, gotowymi koncepcjami, ale w taki sposób, że my te projekty ustaw będziemy dopiero pisać już w ramach rządu. I my też musimy sobie właśnie w ramach jakichś negocjacji koalicyjnych zabezpieczyć możliwość zrobienia tego, bo to niestety jest też te duże reformy, to jest to coś, co najłatwiej jest zablokować większościowemu koalicjantowi, kiedy chce rzucać kłody pod nogi koalicjantowi mniejszościowemu. Więc to jest bardzo dużo obszarów, na które niestety łatwych i prostych odpowiedzi nie ma.
Natomiast no, szukając takich rzeczy, których my cały czas składamy projekty ustaw dotyczące właśnie takich prostych, punktowych rzeczy, które można szybko i łatwo jakieś procesy uruchomić, czy przynajmniej jakieś szkodliwe procesy zatrzymać, no to tak jakby pierwsze z brzegu rzucając, no to są rzeczy dotyczące właśnie chociażby imigracji, to tu dużo da się zrobić po prostu blokując to, co jest w tej chwili. To znaczy po pierwsze wydłużając ustawowo terminy na uzyskanie obywatelstwa. My w tej chwili jesteśmy już w sytuacji, gdzie zaraz ogromny tłum ludzi mieszkających w Polsce od dosłownie kilku lat, nie będących absolutnie zasymilowanych, nie czujących się Polakami, uzyskają formalne prawo do tego, żeby występować o polskie obywatelstwo. Oni będą o to obywatelstwo występować i jak je dostaną, to już będzie dużo, dużo trudniej cokolwiek zrobić z tematem imigracji. Więc my na gwałt potrzebujemy wydłużenia terminów do uzyskiwania obywatelstwa. Dobra wiadomość jest taka, że chyba nawet rząd Donalda Tuska zaczął dostrzegać ten problem i jakieś tam drobne sygnały medialne zaczynają wychodzić, że coś tu może w tej sprawie się wydarzy. Druga sprawa też dotycząca imigracji to nałożyć limity na imigrację zarobkową. To można zrobić w jeden dzień, dlatego że do tego jest po prostu przepis ustawowy, jest legitymacja dla ministra bodajże spraw wewnętrznych, żeby wydać rozporządzenie wprowadzające limity imigracji z poszczególnych krajów. To zostało na poziomie ustawowym wprowadzone przez PiS, że jest taka możliwość, natomiast nigdy nie zostało to wykorzystane i nigdy nie zostało żadne rozporządzenie na podstawie tego przepisu wydane. W jeden dzień można wydać rozporządzenie, które po prostu ograniczy napływ nowych imigrantów albo do zera, albo do jakichś rozsądnych poziomów, albo ze zróżnicowaniem tak z różnych krajów, z różnych regionów do takiego poziomu, jak to będzie po prostu podyktowane polskim interesem narodowym. I jak to zrobimy tak, że to po prostu ograniczymy napływ tych nowych imigrantów, no to już poradzenie sobie z problemami wynikającymi tak, z obecności zbyt wielu imigrantów już teraz w Polsce obecnie, no to jest coś, co już można wtedy powiedzmy z większym spokojem tak przystępować do radzenia sobie z tym problemem, asymilowaniem jednych, wypraszaniem z polskiego państwa innych. No, także no, ten temat jakby imigracyjny jest mi szczególnie bliski, więc to są te pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Natomiast oczywiście w każdym pewnie większym obszarze są takie rzeczy, które można zrobić szybko i łatwo. Często to jest zablokowanie jakichś tak toczących się szkodliwych, negatywnych procesów. Natomiast jednocześnie w większości tych obszarów, tak samo jak w imigracji, żeby dany obszar zaczął działać rzeczywiście dobrze, no to jest już potrzebna taka długotrwała, systemowa reforma. No i to na pewno nie będzie proste, ale no szykujemy się do tego merytorycznie jako Konfederacja i chcielibyśmy w przyszłej kadencji przynajmniej, nie uda się naprawić wszystkiego naraz, tak? Zwłaszcza jeżeli będziemy mieli większościowego koalicjanta, który będzie przeszkadzał i utrudniał i sam nie będzie zmotywowany w żaden sposób do robienia tych dużych reform, ale chociaż 1, 2, 3 obszary istotne dla funkcjonowania państwa polskiego, no to jest coś, co na pewno chcielibyśmy zostawić po sobie, tak? Po kolejnej kadencji. Panie pośle, bardzo dziękujemy za dzisiejszy wywiad. Myślę, że bardzo dużo ważnych tematów zostało poruszonych. Dzisiaj naszym i Państwa gościem był Michał Wawer, poseł Konfederacji, radca prawny. Zachęcam do zostawiania komentarzy, do dyskusji, do rozmowy. Jeżeli nie w komentarzach, to też do przesyłania maili, choć najlepiej myślę, że niech trwa dyskusja w komentarzach. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.